Witam! Dzisiaj opowiem Wam fascynującą historię Europy w późnej starożytności. Opowiem o latach od pierwszego roku naszej ery aż po 500, po upadek Imperium Rzymskiego. Ale nie będzie to absolutnie film o Imperium Rzymskim. Imperium Rzymskie, chociaż kształtowało całą politykę Europy w tym czasie, to będzie dla nas tylko tłem. Ja skupię się dzisiaj na naszej stronie, czyli na Barbaricum. Opowiem o tym, jak to barbarzyńcy istnieli w Europie, działali, najeżdżali Rzym i będę się bardziej skupiał właśnie na tej historii poza Limesem. Oczywiście Imperium dla nas będzie bardzo istotnym tłem i wiele odniesień do Imperium Rzymskiego w tym filmie znajdziecie. Natomiast będę skupiał się na tej Europie też pozarzymskiej, ponieważ historia tej części Europy jest też bardzo fascynująca i jest coraz lepiej poznana, a najnowsze badania archeologiczne pokazują, że możemy bardzo dużo odczytać z tych wykopalisk na temat kultur, które istniały od I do V wieku naszej ery. Zapraszam na historię Europy w starożytności. To, co najbardziej ukształtowało Imperium Rzymskie, to była zmiana z republiki na de facto monarchię dziedziczną. Ta zmiana miała swoją genezę już w I wieku przed naszą erą, kiedy to Sulla, bardzo zdolny rzymski generał, przejął władzę dyktatorską na wiele lat w I wieku przed naszą erą, lecz on robił to cały czas z zamiarem ratowania republiki. Ale jednak precedens był bardzo istotny i później wielu ambitnych rzymskich polityków marzyło o tym, żeby dzierżyć tą pełnię władzy nad imperium, tak jak robił to Sulla. Udało się to bardzo dobrze Juliuszowi Cezarowi, który po podboju Galii, co było w tamtych czasach dla Rzymu dużym przyrostem terytorialnym, powrócił do stolicy i stwierdził, że on jest tak ambitny, zdolny i wspaniały, że przejmie władzę sam. Oczywiście, jak wiecie, 15 marca 44 roku przed naszą erą skończyło się to dla niego nadzwyczaj dużym stężeniem żelaza w brzuchu. No i skończyły się czasy Cezara. Ale idea, żeby zjednoczyć całe imperium w rękach jednego człowieka, przetrwała. I zaraz po tym wydarzeniu z 15 marca jego usynowiony następca Oktawian oraz jego przyjaciel Marek Antoniusz zaczęli wojnę domową w celu uzyskania pełni władzy w imperium, a w obronie republiki stanął Brutus i Cassius. Wojna trwała przez wiele lat, aż doszło do kolosalnej bitwy w Macedonii pod miastem Filippi, gdzie w październiku 42 roku starły się armie Oktawiana, Marka Antoniusza kontra Cassius i Brutus. Bitwa była bardzo długa i rozgrywała się na bardzo dużym obszarze. Do tego stopnia, że Cassius nie miał pojęcia, iż Brutus zwyciężył na swoim skrzydle i pokonał wojska Oktawiana, a ten został pokonany przez Marka Antoniusza i Cassius, myśląc, że wszystko jest przegrane, odebrał sobie życie. Później, kiedy Brutus zwyciężył na swojej linii frontu, zobaczył, co się wydarzyło, przegrupował wojska i doszło do kolejnego starcia. Lecz w tym kolejnym starciu już Marek Antoniusz i Oktawian pokonali Brutusa. Ten również nie dał złapać się żywcem do niewoli, ale obrońcy republiki ostatecznie przegrali i rozpoczął się triumvirat. Oktawian, Marek Antoniusz i Lepidus. Jednakże ten Lepidus był najmniej ambitny, obrotny z tej trójki, więc bardzo szybko w 36 już przed naszą erą Lepidusa odsunięto od władzy i zostało ich tylko dwóch. Z tym, że podzielili się oni imperium mniej więcej po połowie. Marek Antoniusz objął wschód, a Oktawian zajął zachód. Oktawian bardzo szybko kontynuował ekspansję terytorialną, podbił liczne tereny na Bałkanach, utworzył prowincję Ilirium,
Natomiast Marek Antoniusz był bardziej zainteresowany sprawami łóżkowymi i oddalił od siebie żonę, która była siostrą Oktawiana, a w zamian za tą kobietę wziął sobie za partnerkę Kleopatrę VII, królową Egiptu z dynastii Ptolemeuszów. No i teraz wyobraźcie sobie, jak wyglądała Kleopatra, skoro pochodziła z greckiej dynastii. I teraz przed waszymi oczami te wszystkie obrazki, które próbują rysować ją jako brązową kobietę, są zupełnie nieprawdziwe. No ale pomijając ten szczegół drobny, mamy Marka Antoniusza, który włada na wschodzie, i Kleopatrę VII, która jako królowa Egiptu jest jego małżonką. W Rzymie mamy Oktawiana, który jest bardzo niezadowolony z tego, że on porzucił jego siostrę na rzecz jakiejś wschodniej, barbarzyńskiej królowej, bo tak Rzymianie postrzegali cały świat, pamiętajcie. Wszyscy to byli barbarzyńcy, a jedynie oni byli tymi jedynymi światłymi. No może jeszcze Grecy, jako starsi bracia, mogli się umywać do bycia tymi cywilizowanymi. Tak więc narastało niezadowolenie pomiędzy tymi dwoma władcami Imperium Rzymskiego, nieufność, oskarżenia, a Oktawian rozpoczął bardzo szeroko zakrojoną kampanię przeciwko Markowi Antoniuszowi. Przedstawiał go jako barbarzyńcę ze wschodu, który chce wrócić do Rzymu, wsadzić tą Kleopatrę na rzymski tron i rozpocząć jakąś po prostu wschodnią dynastię. To było obrzydliwe, przecież my chcemy mieć republikę, żadnej dynastii. Rzym jest wspaniałą, demokratyczną fortecą i takie oczywiście historie. Doszło oczywiście do wojny domowej pomiędzy tymi dwoma bardzo ambitnymi ludźmi, a rozstrzygnięcie tej wojny miało miejsce na morzu. Na Morzu Śródziemnym pod Actium 2 września 31 roku przed naszą erą doszło do wielkiej bitwy morskiej, gdzie przypłynęła flota rzymska pod wodzą Marka Antoniusza. Tą flotę rzymską wspierała Kleopatra swoją flotą, też dosyć potężną egipską flotą, a przeciw nim stała flota Oktawiana i bitwa była bardzo krwawa, zacięta. W pewnym momencie Kleopatra stwierdziła, nie podoba mi się przebieg tej bitwy, rozwinęła żagle swoich okrętów i odpłynęła w kierunku Egiptu. Jak zobaczył to Marek Antoniusz, no to kochanie, zawinął swoje statki i zaczął gonić ją w kierunku Egiptu. I jak zobaczyła to armia Marka Antoniusza, no to wiadomo, bitwa była przegrana już, zaczęli uciekać, bardzo wielu jego stronników wtedy poddało się Oktawianowi i w ten oto sposób pod Actium siła militarna Marka Antoniusza została złamana i niedługo później Oktawian uderzył na sam Egipt. Kleopatra wiedziała, że na lądzie przeciwko legionom nie mają żadnych szans. Dlatego podjęła bardzo dramatyczną decyzję. Chciała uchronić swojego syna Cezariona, którego, jak uważała, miała jeszcze z Juliuszem Cezarem, kiedy ten gościł w Egipcie kilkanaście lat wcześniej. Wiek tego dziecka się zgadzał, właściwie młodzieńca, więc zebrała najbardziej zaufanych doradców, nauczycieli młodego Cezariona, dała im mnóstwo złota i powiedziała: jedźcie do Indii. I oni wyruszyli. W międzyczasie przybyły legiony. Kleopatra i Marek Antoniusz nie chcieli dać się złapać żywcem, więc wiadomo, co sobie zrobili. Natomiast nauczyciel Cezariona zdradził go, zawrócił i oddał w niewolę Oktawianowi tego młodego człowieka. I kiedy później Plutarch pisze o tym wydarzeniu, z największą odrazą podaje to jako największy przykład zdrady, jaką tylko można popełnić, to znaczy sprzedać dziecko, które dostało się pod opiekę. Tak kończą się losy tego wschodniego wątku w historii Imperium Rzymskiego. Oktawian od 27 roku przed naszą erą dzierży pełnię władzy
i rozpoczyna się okres jego bardzo chwalebnych rządów. Oktawian rozpoczyna swoje rządy jako August, czyli pierwszy Rzymianin. Od reformy państwa wprowadza bardzo istotne zmiany. Przede wszystkim w armii wprowadza 25-letnią służbę dla legionistów, ale kończy się ona też dużą nagrodą w postaci nadania ziemskiego. Także to była duża szansa dla biedniejszej części społeczeństwa rzymskiego, żeby się sporo wzbogacić. Jednak 25 lat w legionach wysłużyć, no to mało kto dożywał emerytury, ale ten, kto dożywał, no to był już dobrze później wynagrodzony. Oczywiście w czasie służby też otrzymywali cały czas wynagrodzenie. Inną reformą, którą przeprowadził Oktawian, była reforma taka obyczajowa, bo dostrzegł, że w starożytnym Rzymie działo się to, co właściwie dzisiaj w Europie również. To znaczy młodzi mężczyźni, kobiety tak samo, nie bardzo mieli ochotę wchodzić w jakieś związki małżeńskie, posiadać dzieci. Generalnie interesowało ich wino, krewetki, jakieś inne frykasy, imprezowanie, dobra muzyka, drogie, luksusowe przedmioty ze wschodu. I tak wyglądało życie rzymskiej arystokracji w tym czasie. Oktawianowi się to bardzo nie podobało, bo widział, że to jest w sprzeczności z zasadami moralnymi, które spowodowały, że Rzym był potężny. A te zasady to była męstwo, honor, odwaga, waleczność, skromność, takie spartańskie wychowanie. To kształtowało Rzym i to spowodowało, że stał się on imperium. Teraz, kiedy widział to rozpasanie, wprowadził w 18 roku przed naszą erą Lex Julia de Martantis Ordinibus. Bardzo kontrowersyjne prawo, które wprowadzało urzędowy obowiązek posiadania zarówno żony, jak i dzieci. Każdy mężczyzna do 60 roku życia i każda kobieta do 50 roku życia był zobowiązany do posiadania małżonka. Jeżeli ktoś by nie miał żony ani dzieci, to w momencie śmierci jego rodziców połowa majątku przepadała i trafiała na rzecz Skarbu Państwa, a spadek był tylko w połowie. Natomiast jeżeli ktoś miał, co prawda, żonę, ale nadal nie chciał mieć dzieci, no to wtedy 1/4 jego majątku przepadała na rzecz Skarbu Państwa. Oczywiście prawo to wzburzyło bardzo Rzymian, ale autorytet i siła Oktawiana były na tyle duże, że to prawo rzeczywiście funkcjonowało i zmuszało niektórych, którym na sercu leżało to, żeby ich majątek nie przepadł po rodzicach, do tego, żeby posiadali jednak te żony i dzieci. Władanie Oktawiana to również są liczne dalsze podboje. Rozszerzył on panowanie rzymskie w Hiszpanii. Tam kilka pozostałych plemion, które buntowały się wcześniej, zostały teraz spacyfikowane. Wcześniej, jak wspomniałem, podporządkował Egipt, a w 15 roku przed naszą erą dodał 2 prowincje na północy. Była to prowincja Noricum, która była zamieszkiwana przez takie dosyć zaprzyjaźnione plemiona celtyckie, więc dosyć łatwo było ją włączyć do imperium. Natomiast w dzisiejszej Szwajcarii powstała Recja. Ale podbój Szwajcarii był bardzo długi i krwawy, ponieważ ci górale szwajcarscy, tak samo jak dzisiaj, są bardzo bitnymi żołnierzami, tak samo jak przez całe średniowiecze byli jednymi z najlepszych żołnierzy w Europie, tak i w starożytności ci górale w ogóle się nie zmienili i oni też stawiali bardzo zaciekły opór w tych alpejskich dolinach przeciw tysiącom rzymskich legionistów. No ale ostatecznie utopieni w morzu tego czerwonego płynu, który mamy w środku, mieszkańcy Recji poddali się i powstała tam właśnie prowincja rzymska. Później kolejnym celem Oktawiana było podporządkowanie sobie słynnej Germanii. I ten cel wydawał się już być praktycznie osiągnięty, ponieważ po podboju Recji legiony rzymskie hasały sobie po Germanii praktycznie jak chciały. Pacyfikowały krnąbrne germańskie plemiona, a wiele z tych plemion, czy to naprawdę, czy z powodów politycznych, uważało się za sojuszników cesarstwa. Oktawian też miał bardzo dobre rozpoznanie geografii. Wiedział, że znacznie lepsza granica dla imperium będzie od górnego Dunaju
poprzez Łabę aż do Morza Północnego, a nie przez Ren. Granica przez Ren była znacznie dłuższa, prawie 1000 km dłuższa i znacznie trudniejsza do obrony. Dlatego chciał on przesunąć granicę imperium aż po Łabę. I to już prawie mu się udało w VI roku przed naszą erą, kiedy to w Ilirii, w prowincji, którą 40 lat wcześniej podbił, wybuchł kolosalny bunt przeciwko władzy rzymskiej. Mieszkańcy Bałkanów w sile, w szczytowym momencie 200 000 ludzi zbuntowali się przeciwko rzymskiej władzy, szczególnie związanej z tym, że Rzymianie brali ich do swojej armii, żeby tam w Germanii prowadzić swoje wojny. Poza tym ucisk podatkowy był coraz większy, no bo taką dużą armię trzeba było utrzymać kolosalną ilością pieniędzy, a do tego ta arystokracja lokalna widziała, że coraz bardziej ich władza rozpływa się w morzu tego wielkiego imperium i wcale ich wpływ na losy Ilirii nie jest jakkolwiek istotny. Dlatego w VI właśnie roku wybuchł wielki bunt, który spowodował, że większość legionów z Germanii musiała być odwołana, żeby tutaj teraz pacyfikować tych Ilirów. I przez kolejne 3 lata, forteca po fortecy, Bałkany, górski teren, bardzo górski, niedostępny. Góry na Bałkanach bardzo często przekraczają 2000 metrów nad poziomem morza. To nie jest łatwy teren do prowadzenia walk i przez 3 lata Rzymianie tam mozolili się z opanowaniem tego wielkiego buntu. Wreszcie w 9 roku naszej ery udało im się to zrobić. Legiony wróciły nad Ren i myślał sobie Oktawian, że teraz wreszcie utworzy tą prowincję Germania Magna. Tak być może miała się ona nazywać. Nie wiemy dokładnie, jakie były plany nazewnictwa co do tej nowo powstałej prowincji. Nad Renem stacjonował dowódca tamtejszych wojsk Publiusz Quinctilius Varus. I on to miał za zadanie opanować resztki niepokornych germańskich plemion do Łaby i w konsekwencji wreszcie utworzyć tąże prowincję. I właśnie nieopodal plemienia Cherusków zbuntowało się jedno takie germańskie plemię przeciwko władzy rzymskiej i Publiusz Quinctilius Varus wykonał rutynową operację pacyfikacji małego germańskiego plemienia. Wyruszył na czele swoich 3 legionów jesienią 9 roku naszej ery. I te legiony szły rozciągnięte bardzo przez las, no bo Germania była bardzo pokryta lasami. Tam bardzo mało pól uprawnych było, a generalnie lasy, wielkie lasy germańskie. Te 3 legiony, czyli jakieś 18-20 tysięcy ludzi w sumie, były rozciągnięte na długości kilku kilometrów. I w tym momencie wpadli oni w zasadzkę przygotowaną przez takie plemię, które nazywało się Cheruskowie i ich dowódca Arminiusz dowodził tą wielką zasadzką. Ci Cheruskowie, byli nominalnie sprzymierzeńcem Rzymu, więc oni czuli się, jakby szli przez teren swojski, sprzymierzonych germańskich plemion. Na pewno byli bardzo rozluźnieni, nie byli gotowi do walki, a nagle kilkadziesiąt tysięcy germańskich wojowników z krzykiem wyskakuje z lasu i rzuca się na te 3 legiony. Jak łatwo się domyślić, walka była krótka i skończyła się totalną miazgą rzymskiej armii. Stracili oczywiście wszystkie orły. Bardzo niewielu legionistów przeżyło ten pogrom. Tam może kilku uciekło z tego lasu teutoburskiego. I kiedy Oktawian dowiedział się o tym, co zaszło w Germanii, zakrzyknął słynne słowa: Warusie, oddaj moje legiony, ponieważ od 100 lat nie było tak wielkiej porażki armii rzymskiej, jaką zgotowali jej Germanie właśnie w lesie teutoburskim. Ale nie była to wcale największa porażka rzymska, ponieważ zarówno później, jak i wcześniej Rzymianie doznawali znacznie bardziej sromotnych porażek. Chociażby pod koniec II wieku przed naszą erą Cymbrowie i Teutoni zadali jeszcze większą porażkę Rzymianom, wtedy
nie 20 000, ale prawdopodobnie około 60 000 rzymskich żołnierzy zostało wybitych w tej bitwie pod Aurazją w 105 roku przed naszą erą. A i tak to nie umywa się do wielkiego pogromu, który w 216 roku sprawił Rzymianom Hannibal pod Kannami, gdzie świeżutka, dopiero co wyszkolona armia rzymska, zebrana z rezerw ludzkich, jakie tylko były, żeby ratować Republikę, została praktycznie anihilowana w genialnej bitwie, cudownie rozegranej przez Hannibala. I w ogóle planuję nagrać dla Was film o tej bitwie, ponieważ to jest taki majstersztyk sztuki militarnej, że aż chyba się spociłem mówiąc o tym. Wracając do naszego I wieku naszej ery. Ta klęska zaprzepaściła szansę na utworzenie przynajmniej teraz tej prowincji germańskiej i dopiero kilkanaście lat później udało się trochę odbudować prestiż Rzymu na terenie Germanii, ale nigdy już nie było planów, żeby Limes przesunąć aż po Łabę. Także to zwycięstwo Arminiusza, bohatera Germanii, którego wielki posąg stoi tam w Lesie Teutoburskim po dziś, jest on jednym z największych niemieckich bohaterów narodowych. Ten jego wyczyn w bardzo istotny sposób zatrzymał ekspansję rzymską na terenie Europy, właściwie centralnej i północnej. Teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądała politycznie Europa na początku I wieku naszej ery. Limes Imperium Romanum przebiega wzdłuż naturalnej granicy wielkich europejskich rzek: Renu na zachodzie i Dunaju na wschodzie. Jedynie w górzystym terenie na północy Półwyspu Iberyjskiego żyją jeszcze niezależne plemiona Kantabrów i Basków. Na Wyspach Brytyjskich kwitną celtyckie królestwa, które prowadzą ożywiony handel z Europą kontynentalną, przede wszystkim eksportując ołów, cynę oraz srebro, a w zamian za to importując luksusowe towary wytwarzane w manufakturach Imperium Romanum. Europę Środkową zamieszkują Germanie, którzy kilkaset lat wcześniej, stopniowo emigrując ze swojego matecznika w południowej Skandynawii, wyparli z tych terenów ludy celtyckie. Lecz na początku I wieku naszej ery osadnictwo germańskie na wschodzie nie sięga dalej niż po Wisłę czy San. Za tą rzeką mieszkają prasłowianie i ich osiedla rozciągają się na dużym obszarze pod Dniepr na wschodzie i Niemen na północy. Na południe od prasłowiańskich ziem, na stepach nad Morzem Czarnym, królują konni Sarmaci, którzy czasem wyprawiają się na łupieskie wyprawy na południe, a na co dzień zajmują się pasterstwem, metalurgią i handlem. Na północ od prasłowian mamy prabałtów, a jeszcze dalej ludność ugrofińską. Tymczasem w łuku Karpat na terenie dzisiejszej Rumunii żyje lud z grupy trackich, nazywają się oni Dakowie. Tworzą oni obecnie luźną mozaikę plemion, ale ich poziom rozwoju cywilizacyjnego jest bardzo wysoki, a aspiracje polityczne wysokie. W XIV roku naszej ery umiera najpotężniejszy człowiek Europy, Oktawian August. A kolejnym cesarzem rzymskim zostaje Tyberiusz, doświadczony generał, który bardzo długie lata walczył w Germanii, a ta Germania była takim najistotniejszym elementem dla Rzymian, więc teraz ten 50-letni ponad mężczyzna sięga po tą władzę, ale jest cesarzem zupełnie innym niż Oktawian August. Prześladuje bardzo swoich przeciwników politycznych i to jest przykład tego, dlaczego ja w ogóle o Imperium Rzymskim będę starał się mówić najmniej, jak to jest możliwe. Nie podoba mi się strasznie, jak oni tam się rządzili. Przykład za Tyberiusza. Lucius Seian, dowódca pretorianów, był jego głównym wykonawcą, jeżeli chodzi o polityczne mordy i terror i prześladowanie wszystkich przeciwników politycznych.
A co więcej, tenże Lucius Sejan ze swoją kochanką Liwią spiskowali jeszcze przeciwko cesarzowi w tym wszystkim. Pierw otruli męża tejże Liwii, później udało im się załatwić syna Tyberiusza, Drususa młodszego, i już byli blisko właściwie przejęcia władzy, kiedy Antonia młodsza, córka Marka Antoniusza jeszcze z dawnych lat, tego człowieka istotnego w Rzymie, ta Antonia młodsza udała się do cesarza i przyniosła mu fakty, dowody mówiące o tym, że Lucius Sejan jest zdrajcą, jest spiskowcem. I teraz znowu zaczęły się kolejne zbrodnie, kolejne czystki przeciwko ludziom związanym z Luciusem Sejanem z kolei. I tak upłynęły na takich intrygach rządy nie tylko tego cesarza, ale bardzo wielu też późniejszych, o których w ogóle nie będę mówił, bo brzydzę się tą polityką. Wspomnę tylko, że Tyberiusz wyznaczył dwóch następców, Gemellusa i Caligulę. No i oczywiście po jego śmierci Caligula też załatwił szybko Gemelliusa, został samodzielnym władcą i był fatalnym cesarzem. Po prostu był człowiekiem, który w ogóle nie był zainteresowany państwem, a był zainteresowany jedynie jakąś rozpustą plus owacjami dla siebie, chwałą swoją jako wielkiego wojownika, którym w ogóle nie był. Na czele legionów udał się ten Caligula na północ Galii z zamiarem zdobycia Brytanii. No ale w ogóle nawet kanału La Manche nie przepłynął, wrócił do Rzymu i kazał sobie zorganizować wielką owację na cześć wielkiego zdobywcy Caliguli. Był człowiekiem tak niezrównoważonym, że spółkował ze swoimi siostrami i to bardzo często publicznie na ucztach, które sam wyprawiał. Raz ktoś zaprosił Caligulę na swój ślub, to ten postanowił, że pannę młodą też musi przelecieć, bo taką ma ochotę, a cesarzowi nikt nie odmawiał, więc straszne rzeczy robił ten człowiek. Zostawił po sobie niesamowity zabytek, pływające pałace. Były to dwie kolosalnych rozmiarów galery, długości 70 metrów, które zostały zwodowane na jeziorze Nemi koło Rzymu. I na tych galerach znajdowały się po prostu pełnych wymiarów luksusowe wille dla cesarza. Tam były też miejsca kultu, świątynie, bo to jezioro było święte, poświęcone bogini Dianie, więc oni tam pod przykrywką uroczystości religijnych uprawiali sobie różne orgie i pozostałości tych niesamowitych konstrukcji zostały znalezione na dnie jeziora na początku XX wieku, przeniesione do muzeum, lecz niestety w zawierusze w połowie XX wieku zostały utracone, ponieważ muzeum to spłonęło. No ale wreszcie w 41 roku naszej ery spiskowcy wbili mu tak dużo sztyletów w brzuch, że odleciał on z tego świata i po nim władcą został Klaudiusz. Klaudiusz, który postanowił zrealizować wreszcie tak w praktyce ten podbój Brytanii. Aulus Plautius w 43 roku na czele 4 legionów udał się na Wyspy Brytyjskie. Pretekstem była interwencja w zaprzyjaźnionym plemieniu celtyckim na Wyspach Brytyjskich, ale przy okazji oni zaprzyjaźnili też siłą inne plemiona, te, które się buntowały, pokonali i w ten sposób w latach 40. I wieku spora część Brytanii, tej na południu, została już zdobyta. Klaudiusz przybył do Brytanii, stanął na tej ziemi, odbył wielki triumf jako zdobywca, ale to nie był koniec, ponieważ w roku 60 zmarł król Icenów. Iceni to byli jedno z najważniejszych plemion celtyckich na wschodzie Wielkiej Brytanii i ten król w swoim testamencie pozostawił swoje królestwo cesarzowi, Neronowi i swojej żonie, Budyce. Natomiast Rzymianie nie chcieli uszanować jego woli, tą żonę wychłostali, te córki oddali legionistom i to oczywiście Celtom bardzo się nie spodobało.
Budyka zebrała kilkadziesiąt tysięcy celtyckich wojowników i wybuchło wielkie powstanie przeciwko Rzymianom. Rzymianie nie byli w ogóle przygotowani na taką wielką erupcję celtyckiej wściekłości. Spłonęły wszystkie najważniejsze kolonie, które Rzymianie zdołali założyć na tym nowym terenie. Między innymi Londyn wtedy zupełnie spłonął. Mieszkańcy, którzy identyfikowali się jako Rzymianie, również bardzo szybko opuścili ten świat. Dopiero po paru latach udało się tych Celtów pokonać i opanować sytuację w południowej Brytanii. Ale zostawała jeszcze Brytania Zachodnia, czyli Walia. Walia była dla Rzymian niesamowicie istotna ze względu na bardzo obfite kopalnie, które tam się znajdowały. I przez kolejne 10 lat w bardzo długich, mozolnych, krwawych kampaniach te celtyckie, góralskie plemiona w Walii były pokonywane jedno po drugim, aż wreszcie Walia nominalnie stała się częścią świata rzymskiego. No ale na Walii też podbój Brytanii się nie skończył, ponieważ dalej na północy mieszkali Kaledonowie i Piktowie, bardzo waleczne plemiona mieszkające na terenie dzisiejszej Szkocji. I tam Gneius Julius Agricola głównie prowadził długotrwałe kampanie. W 1983 roku rozegrała się tam wielka bitwa w Szkocji, w której to dziesiątki tysięcy Kaledonów i Piktów zostały pokonane przez rzymskich legionistów, ale mimo tego zwycięstwa tej północnej części Brytanii nie udało się podporządkować Rzymianom nigdy, a ci górale, w cudzysłowie szkoccy, byli tak napastliwi i tak uprzykrzali życie Rzymianom na południu, że postanowiono po prostu wybudować tam mur i w ten sposób odgrodzić się od tych dzikich plemion celtyckich mieszkających na północy tej wyspy, Brytanii. Można by zadać pytanie, po co Rzymianie wyprawiali się tak daleko na północ do tak niegościnnych i to nie tylko klimatycznie niegościnnych terenów? Oczywiście odpowiedź jest taka sama jak dzisiaj, to znaczy po co Amerykanie przykładowo zapuszczają się do Iraku czy na pustynię Libii. Chodziło o surowce naturalne, a Brytania była w nie bardzo zasobna. Były tam bogate złoża srebra, ołowiu, cyny, która była niesamowicie ceniona przez Rzymian, bo służyła też do produkcji brązu przede wszystkim. Także w Walii znajdowały się złoża złota. Szkocja też miała swoje kopalnie złota, które właśnie Juliusz Agricola chciał zdobyć. Poza tym Wyspy Brytyjskie były bogate w żelazo i miedź, które dla przemysłu zbrojeniowego Imperium Romanum były oczywiście kluczowymi surowcami. A ponadto wapienie brytyjskie były też pozyskiwane przez Rzymian do budowy, bo przypominały im bardzo ceniony przez nich marmur. W połowie I wieku naszej ery dochodzi do kilku istotnych przemieszczeń na mapie Barbaricum. Z północy, ze Skandynawii na Europę, powiedzmy kontynentalną, przybywają 3 bardzo istotne plemiona, które później odcisną bardzo istotne piętno na historii Europy. Mowa tutaj o Burgundach, Longobardach i Gotach. Burgundowie z południowej dzisiejszej Szwecji, z Skanii i z Bornholmu, który jeszcze w IX wieku nazywany był Burgundholm, przenoszą się bardziej na południe, na tereny mniej więcej naszego województwa lubuskiego i tam będą siedzieć przez kolejne 200 lat. Z kolei Longobardowie z południowej Skandynawii przez Jutlandię osiedlają się na terenie pomiędzy Dolną Odrą a Dolną Łabą, a Goci z Gotlandii i ze wschodniej Szwecji przez Bałtyk przepływają na teren Pomorza Gdańskiego i tutaj zaczynają swoją wielką karierę na arenie europejskiej, która to bardzo mocno wpłynie na losy tego kontynentu. Ale właśnie na razie tylko zaznaczam, że w I wieku te 3 wielkie plemiona
przeniosły się z północy bardziej na południe. Dlaczego to zrobiły? Otóż między innymi, jak wspominałem kiedyś już Wam, wtedy było dosyć dobre optimum klimatyczne w Europie. Skandynawia była nadzwyczaj urodzajna i tam tych ludzi było dużo. Był pewien boom demograficzny, który powodował nadwyżki i konieczność migracji z tejże generalnie mało urodzajnej krainy. Ale moim zdaniem bardzo istotnym elementem była żądza sławy, bogactwa i władzy, którą te ludy posiadały, co udowodnią niedługo już. A ta żądza, moim zdaniem, została bardzo mocno podpalona po tym, jak w lesie teutoburskim legiony zostały anihilowane przez Arminiusza. Tak wielka bitwa i tak wielkie zwycięstwo Germanów na pewno rozniosło się szerokim echem po całej Germanii, również tej pragermanii, bo jak pamiętacie z mojego innego filmu, Germanie wywodzą się właśnie ze Skandynawii. I wyobraźmy sobie, jak przy zimowych ogniskach opowiadają oni sobie opowieści o tym, jak daleko na południu Cheruskowie pokonują rzymskie legiony. Rzymian, czyli najwspanialszych wojowników w tym czasie na świecie, którzy mają ze sobą wspaniałe bogactwo, wspaniałą broń. Te rzymskie miecze chociażby były bardzo pożądane przez Germanów. O tym, że rzymskie towary trafiały do Skandynawii, dobitnie świadczą liczne znaleziska chociażby rzymskich monet na Wyspach Bałtyckich, takich jak Gotlandia czy Bornholm. I oni, moim zdaniem, pod wpływem tych opowieści i tej wielkiej bitwy decydują się przenieść bliżej, na południe, żeby też móc z tego bogactwa i z tej chwały coś czerpnąć dla siebie. Ale w tym czasie jeszcze, w I wieku, Germanie nie są dużym problemem dla Rzymu. Największym problemem są Dakowie. Ludzie mieszkający na terenie dzisiejszej Rumunii, którzy w latach 80. I wieku zostali ponownie zjednoczeni przez Decebala. Wcześniej, w I wieku przed naszą erą, tam było wielkie dackie królestwo Burebisty, ale ono się rozpadło po jego śmierci, a teraz Decebal zjednoczył znowu Daków i Dakowie byli wielkim zagrożeniem dla Rzymu. Bałkany mogły stać się dackie, jeżeli przegraliby Rzymianie tą wojnę. Ponieważ Dakowie to nie byli jacyś tam dzicy barbarzyńcy, odziani w skóry i z okrzykiem na ustach, z toporami w ręku, biegnący przez las. Absolutnie. Dakowie byli bardzo rozwiniętą cywilizacją. Mieli wspaniałe miasta. Byłem w stolicy Daków, Sermizegatusie. Polecam Wam bardzo, jeżeli będziecie w centralnej Rumunii, zobaczyć to wspaniałe miasto, ruiny tej dackiej stolicy, wysoko w karpackich górach. Ruiny świątyń, takich jak greckie, ruiny budynków użyteczności publicznej. Po prostu coś niesamowitego. Dakowie byli naprawdę potężnym ludem w I wieku naszej ery i Rzym zdawał sobie z tego sprawę i dlatego w 87 roku, odpowiadając na dacką ekspansję na południe, imperium wysłało swoje legiony. I tu doszło do jeszcze większej miazgi niż w lesie teutoburskim. Te 5 legionów, które zostało posłane przeciwko Decebalowi, zostało zaskoczone w karpackich dolinach i wycięte niemalże do nogi. Znów orły legionów zostały utracone, a Rzymianie stracili kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Później, co prawda, 2 lata później udało im się zrobić ponownie wyprawę, która odniosła tam jakieś sukcesy militarne, ale pokazywało to, jak Decebal jest potężny i jak Dakowie są w stanie zagrozić Rzymianom. Jednakże Domicjan nie był w stanie skutecznie zneutralizować dackiego niebezpieczeństwa, ponieważ na Limesie germańskim cały czas były napięcia i duże ryzyko, że stamtąd wybuchnie jakaś kolejna inwazja na południe. Dlatego też musiał szybko zawrzeć pokój z Dakami, który dla Rzymian był haniebny. Oni nie mogli się zgodzić na to, że ich wspaniałe, dumne imperium zawiera pokój z takim barbarzyńcą Decebalem i daje mu naprawdę dużo w tym pokoju, ale Domicjan nie miał
wyboru. On musiał zapewnić sobie neutralność Daków, bo inaczej Dakowie plus Kładowie, Jazygowie i Markomanie mogli naprawdę dużo terenów odebrać Rzymianom. Jednakże w 98 roku umiera cesarz Nerwa. Przed swoją śmiercią usynawia on Trajana, ambitnego generała pochodzącego z Hiszpanii, którego ojciec wykazał się bardzo dużymi sukcesami, a sam Trajan miał na swoim koncie już bardzo ładną karierę wojskową. I teraz nadchodzi 20 lat rządów człowieka, który podboje pociągnął do maksimum. Rzymskie podboje za czasów Trajana są największą machiną militarną, jaką to państwo w swojej historii stworzyło. Oczywiście pierwsi są Dakowie. Ten nierozwiązany problem od prawie 20 lat i ta hańba związana z tym pokojem, który Domicjan zawarł z Decebalem. W 101 roku Trajan rusza na czele przeogromnej armii złożonej z około 100 000 żołnierzy plus dziesiątków tysięcy pomocniczych jednostek inżynieryjnych, zaopatrzenia. Rusza na Dację z celem podbicia tej bogatej w surowce naturalne prowincji. Z całego imperium są ściągnięte posiłki, żeby uczestniczyć w tej wielkiej wyprawie. Jest nubijska kawaleria z zachodniej Afryki. Są posiłki z Egiptu, z Syrii. Są germańscy jeźdźcy. Jazygowie też stają po stronie Trajana. Dunajem płyną cały czas wielkie ilości zaopatrzenia dla tej kolosalnej armii i w 101 roku zaczyna się stopniowy, systematyczny podbój Dacji. Forteca po fortecy są zdobywane, a legiony prą cały czas na wschód w kierunku Sarmi Zagatusy, stolicy dackiego królestwa. I 100 km od tego miasta, pod Dewą, dochodzi do spotkania dwóch wielkich armii. Armii Trajana i armii Decebala. Obie armie liczą w tym czasie około 60 000 wojowników. Trajan nie mógł całych 100 000 żołnierzy mieć w jednym miejscu, ponieważ logistycznie byłoby to praktycznie nie do wykonania na dłuższą metę. Więc obie armie stanęły naprzeciw siebie i bardzo długo nie dochodziło do rozstrzygającej bitwy, ponieważ obie strony wiedziały, że ta bitwa zdecyduje o losach tej części Europy. Wreszcie pewnego jesiennego dnia rozpętała się wielka burza, pioruny zaczęły walić w ziemię, a Trajan stwierdził, że to jest sygnał od Jowisza, żeby rozpocząć walkę. I w tych strugach deszczu legioniści rzucili się na armię Decebala i doszło do niezwykle krwawej bitwy, w której deszcz mieszał się z krwią walczących i wreszcie po wielu godzinach Dakowie zostali pokonani, ale absolutnie nie zostali zupełnie rozbici. Zadali Rzymianom bardzo ciężkie straty i w uporządkowany sposób wycofali się w góry. Rzymianie mieli tak wielu rannych, że skończyły im się bandaże, a sam Trajan rozkazał rozdać swoje szaty dla potrzebujących, które zostały później pocięte na bandaże i w ten sposób kolejne setki rzymskich legionistów zostały opatrzone po tej bardzo zaciekłej bitwie. Wiedział, że nadchodzi jesień, zima i w takich warunkach Sarmi Zagatusy na pewno nie jest w stanie zdobyć. Postanowił przezimować pomiędzy górami Dacji. Przez całą zimę miały dopływać tam przez Dunaj statki z zaopatrzeniem dla jego wielkiej armii, ale Decebal to był szczwany lis. I on wcale nie zamierzał czekać na wiosnę, aż Trajan ruszy dalej ze swoją ofensywą. Decebal wziął ze sobą zaprzyjaźnionych sarmackich rozkolan, wziął też ze sobą Karpiów i przez zamarznięty Dunaj w styczniu 102 roku przeprawił się do Mezji i zaczął zdobywać jedna po drugich miasta i fortece rzymskie po południowej stronie Dunaju.
Rzymianie oczywiście nie byli w ogóle przygotowani na taki atak, bo większość armii była głęboko w Dacji, zimowała, czekała na wiosenną kampanię. Co więcej, zdobywając tę fortecę i blokując Dunaj, on odciął Trajana od najważniejszej linii dostaw, która płynęła cały czas w kierunku tej wielkiej armii. Więc Trajan nie miał innego wyjścia, tylko musiał jak najszybciej zawrócić i uporać się z Decebalem w Mezji. Na wiosnę 102 roku udało mu się wreszcie odeprzeć tych Roskolan, Daków i Karpów, którzy tutaj najechali mu Mezję, ale nie mógł dłużej utrzymać ze sobą tak wielkiej armii, więc musiał podpisać z Decebalem pokój. Ten pokój opiewał na to, że zachodnia część Dacji stawała się własnością rzymską. Decebal miał nie prowadzić własnej polityki i miał uważać się za podległego Trajanowi władcę. Dla Decebala to był wspaniały czas na odbudowanie swojej armii, a postanowień tego traktatu wcale nie zamierzał respektować. I sam, nie czekając na to, co zrobi Trajan, w 105 roku uderzył na Rzymian. Zaczął odbijać utracone wcześniej terytoria, a Trajan wiedział, że teraz już musi kwestię dacką rozwiązać ostatecznie. Dlatego w 106 roku ponownie zebrał kolosalną armię i ponownie uderzył na Dację, tym razem z bardzo jasnym celem: zdobyć tą położoną wysoko w górach Sarmizegetusę. Doszło do oblężenia, które trwało przez wiele miesięcy i wreszcie zakończyło się sukcesem. Żeby do tego doprowadzić, Rzymianie musieli wybudować setki kilometrów dróg przez Dację, żeby zaopatrzenie i legiony mogły się tam przemieszczać. Musieli wybudować wiele obozów, gdzie mogli przechowywać żywność, gdzie mogli przeładowywać się. Ale ten cały wysiłek inżynieryjski i militarny opłacił się. Sarmizegetusa padła, natomiast Decebal nie dał się złapać. On uciekł i przez kolejne miesiące był goniony przez Karpaty niczym łowne zwierzę, aż w końcu odebrał sobie życie, kiedy jego sytuacja stała się beznadziejna. I w ten oto sposób w 106 roku Trajan zdobywa Dację, tworzy kolejną bardzo istotną prowincję rzymską na bazie bardzo cennych złóż naturalnych, które w Dacji się znajdują. A w Rzymie powstaje słynna kolumna Trajana, która jest na tamte czasy filmem przedstawiającym te wielkie dokonania tego wojowniczego cesarza w Dacji. Natomiast to nie jest koniec podbojów, bo jak już Trajan uporał się z Dakami, Germanie cały czas siedzą cicho, bo jak zobaczyli, co się wydarzyło w Dacji, to stwierdzili, lepiej sobie z Rzymem handlować, a nie atakować na te rzymskie prowincje. Więc tu miał generalnie spokój, uderzył na wschód. A na wschodzie było potężne państwo Partów. I w 114-16 roku walczył z Partami i zwyciężył. Doszły legiony rzymskie aż do Zatoki Perskiej. Stolica Partów została zdobyta i to było kolejne wielkie osiągnięcie Trajana. Jednakże już w trakcie jego podbojów na wschodzie liczne wschodnie prowincje zaczęły buntować się przeciwko rzymskiej władzy, wykorzystując to wielkie zaangażowanie militarne na wschodzie. Więc on musiał czym prędzej wracać, żeby pacyfikować te rebelie w Cylicji, na Cyprze, w Syrii, w Judei również. I tak upłynęły ostatnie lata jego rządów, a jego następca Hadrian nie był w stanie utrzymać Mezopotamii jako prowincji rzymskiej i Partowie wrócili praktycznie do status quo sprzed wojny z Trajanem. Także na wschodzie Trajanowi nie udało się, natomiast Dacja została na stałe włączona do Imperium Romanum. Czasy Hadriana to czas konsolidacji i umocnienia imperium. Postanawia on powstrzymać się od dalszych podbojów,
a skupić się na utrzymaniu tego, co już imperium posiada. Zaczął budować potężne fortyfikacje na granicach. Oczywiście najsłynniejszy jest mur Hadriana w Brytanii, ale nie tylko to zostało wybudowane z rozkazu tego cesarza. Limes Reticum powstał na północ od dzisiejszej Szwajcarii, żeby odgrodzić się tam od plemion germańskich. Jak również bardzo mocno została wzmocniona granica na Renie. A skoro granice były umocnione, można było zająć się integracją obszarów, które zostały zdobyte wcześniej. I jednym z takich bardzo krnąbrnych obszarów w ramach imperium była Judea, która już wcześniej w I wieku była miejscem bardzo spektakularnego powstania antyrzymskiego, oczywiście zdławionego jeszcze przez Trajana i jego ojca, a teraz Szymon Bar Kochba podniósł broń ponownie w 132 roku, ponieważ Hadrian zarządził budowę świątyni Jowisza na miejscu świątyni Salomona. I to oczywiście dla mieszkańców tych ziem było kolosalną profanacją, bluźnierstwem, więc podnieśli oni broń i walczyli bardzo dzielnie przez 3 lata, zadając legionom naprawdę dotkliwe straty. Były tak duże, że Hadrian w swoim podsumowaniu dla Senatu pominął tradycyjną formułę ja i legiony mamy się dobrze, ponieważ klęska była tak duża, iż byłoby groteskowe wypowiadać tą formułę w tej sytuacji. Mimo to jednak jego rządy to jest czas wielkiego dobrobytu zarówno na terenie imperium, jak i poza nim, ponieważ ten pokój, który wtedy w Europie panował, bardzo dobrze wpływał na sytuację ekonomiczną i rozwój terenów Barbaricum ekonomiczny w tym czasie był bardzo, bardzo duży. W przygranicznych miastach takich jak Mogonticum, czyli Moguncja, Argentoratum, czyli Strasburg, Vindobona, czyli Wiedeń, lub też Aquincum, czyli późniejszy Budapeszt, spotykali się rzymscy kupcy i ich barbarzyńscy odpowiednicy. Cały ten ogromny obszar Barbaricum był chłonnym rynkiem na rzymskie towary. Eksportowano wino, oliwę, ceramikę terra sigillata, wyroby metalowe, tkaniny, ozdoby i biżuterię. Germanie za złote rzymskie monety sprzedawali bursztyn, skóry, futra, wosk, miód, niewolników, czasem też konie, bydło. Znaleziska archeologiczne są pełne rzymskich przedmiotów datowanych właśnie na II wiek naszej ery. I to nie tylko zaraz przy Limesie, ale daleko w głąb Barbaricum. Skandynawia, Pomorze, Lubelszczyzna. Pełno jest tam znalezisk rzymskich wyrobów, szczególnie ceramiki, broni i monet. Lecz to nie było tak, że przemysł istniał jedynie na terenie Imperium Romanum. Absolutnie nie. Po północnej stronie Limesu również kwitły ośrodki przemysłowe. I tak, na przykład Wandalowie na terenie dzisiejszej Polski specjalizowali się w produkcji żelaza. W takiej dymarce lądowały rudy żelaza, jeszcze surowe. Używany był do tego oczywiście węgiel drzewny, wytwarzany w procesie suchej destylacji drzewa. Następnie to wszystko przez wiele godzin wypalało się w takiej dymarce. Ta dymarka była zwykle jednorazowa, ją później rozbijano i uzyskiwano już w miarę czyste, dobrze nawęglone żelazo, które mogło być używane do dalszej produkcji uzbrojenia czy też narzędzi. Na naszych ziemiach odnaleziono pozostałości tysięcy pieców do wytopu rud żelaza i wydaje się, że tutaj właśnie istniało centrum produkcji broni zaopatrujące znaczną część Germanii w miecze, topory, włócznie. Goci, mieszkający bardziej na wschodzie, specjalizowali się na przykład w wykonywaniu grzebieni z rogów zwierząt, bo każdy porządny germański wojownik miał przecież dużą brodę, którą należało czesać takim specjalnym kościanym grzebieniem. Ponadto Goci wykonywali również wspaniałą biżuterię, która trafiała zarówno na rynki
innych germańskich plemion, jagi, do przygranicznych miast z Imperium Romanum. Ponadto zauważyli oni również, że rzymskie monety są niezwykle cennym towarem, którym można się wymieniać, i stworzyli na swoich terytoriach liczne ośrodki, w których robili fałszywki rzymskich monet. Taką podróbkę rzymskiej monety miałem przyjemność sobie kiedyś wykonać, będąc w osadzie Gotów w Masłomęczu. O szerokości i skali tej wymiany handlowej w II wieku naszej ery, kiedy ten handel kwitł najbardziej, niech świadczy ta mapa, która ilustruje znaleziska rzymskich monet na świecie. W 161 roku do władzy dochodzi ostatni z 5 dobrych cesarzy, Marek Aureliusz. I korzystając z zmiany władzy w Rzymie, Partowie potężną armią uderzają na wschodzie, odbierają Armenię Rzymowi i atakują na Syrię. Lucjusz Varus wyrusza na wschód, aby powstrzymać Partów, zwycięża ich i po raz kolejny legiony docierają aż do Zatoki Perskiej. Ktezyfon, czyli stolica Partów, zostaje znowu zdobyta i jest to wielki sukces Marka Aureliusza. Lecz w 165 roku na legiony spada jakaś dziwna wschodnia zaraza i żniwo jest bardzo duże. Wycofują się one ze wschodu z bardzo dużymi stratami spowodowanymi tą chorobą. I o tym wszystkim oczywiście dowiadują się sojusznicy Rzymu, Germanie z Zalimesu. Postanawiają wykorzystać tą sytuację do zaatakowania imperium. Bo wyprawa na wojnę z Partami była pierwszą taką totalną mobilizacją Imperium Romanum od czasów wojen Trajana z Dakami. I Germanie doskonale o tym wiedzieli. Dlatego już niedługo po wyruszeniu legionów na wschód na Limesie Reńskim zaczęły się niepokoje. Hattowie i Cheruskowie zdołali sforsować granicę i wedrzeć się do Galii, lecz szybko zostali odparci przez legiony. Pod koniec 166 roku Longobardowie z głębi Barbaricum zostali przepuszczeni przez swoich pobratymców i wdarli się do Panonii, lecz już wiosną kolejnego roku zostali pobici przez Rzymian. Mediację pomiędzy imperium a plemionami prowadził Bolomar, król Markomanów, najpotężniejszego w owym czasie plemienia w Germanii. W roku 169 sytuacja jednak bardzo się zaogniła. Kiedy Rzymianie wyprawili się za Dunaj, aby spacyfikować Jazygów, na wschodzie uderzyli na Mezję wolni Dakowie, a na zachodzie jednoczą się Markomanie, Kwadowie, Wandalowie, Longobardowie, wspierają ich sarmaccy Jazygowie i cała ta wielka barbarzyńska horda przekracza Limes i wkrótce pokonuje Rzymian pod Caruntum. Następnie plądrują oni Recję i uderzają na północną Italię. W 170 roku oblegają Akwileę i jest to pierwsze wtargnięcie germańskich plemion do Italii od prawie 300 lat, od kiedy to dokonali tego Cymbrowie pod koniec II wieku przed naszą erą. Marek Aureliusz dostrzega powagę sytuacji. Imperium w ostatnich latach straciło prawie 10 milionów mieszkańców z powodu choroby, jaką przywlekły ze wschodu legiony. Mimo to podnosi podatki, aby opłacić armię, która musi stawić czoła najazdowi. W 171 roku udaje się wyprzeć Markomanów z północnej Italii i wojna przenosi się na teren dzisiejszych Czech i Moraw. Tam w latach 172-173 brutalnie pacyfikowani są poddani króla Balomara, lecz w tym samym czasie buntują się Kwadowie, którzy wcześniej zawarli rozejm z Rzymem, a na zachodzie ponownie uderzają Hattowie i Hermundurowie. Mark Aureliusz znów kieruje się na wschód, pokonuje ponownie Kwadów, a następnie zwycięża również Jazygów, wyzwalając licznych jeńców, których schwytali oni podczas swoich poprzednich rajdów na Panonię. W
W traktacie pokojowym z Zantikusem, czyli jazyckim królem, w 175 roku Sarmaci muszą oddać 8000 swoich jeźdźców, którzy trafiają pod rozkazy Marka Aureliusza, a ten wysyła ich do Brytanii, gdzie mają oni pomagać zwalczać najazdy górali z północy. Pamiętacie może początek filmu o królu Arturze? Tam właśnie jest nawiązanie do tych wydarzeń. W 176 roku Marek Aureliusz ogłasza zwycięstwo nad Germanami, ale już rok później Kwadowie ponownie stają do walki z Rzymem, a Markomanie do nich dołączają. W odpowiedzi, nie widząc szansy na inne rozwiązanie tej sytuacji, dochodzi do bardzo kosztownej, permanentnej okupacji terenów na północ od Dunaju. Marek Aureliusz wraz ze swoimi legionami stacjonuje daleko na północy, na właśnie spacyfikowanych germańskich terytoriach i rzymskie legiony docierają w tym czasie do Słowacji. 100 km na południe od polskiej granicy są ślady po tym, że tam właśnie stacjonowały rzymskie legiony. Na teren naszego kraju prawdopodobnie nigdy nie wkroczyły, ale w tym czasie Marek Aureliusz rozważał utworzenie właśnie z Czech i Moraw kolejnej prowincji rzymskiej, bo skoro podbił ten teren, potrzebował spacyfikować te germańskie ludy, które tu mieszkały, więc stworzenie tej prowincji było jak najbardziej sensowne, a gdyby to zrobił, to mógłby powrócić do dawnego planu Oktawiana Augusta, żeby rzeczywiście oprzeć granicę o Łabę. No ale, jak wiecie, w 180 roku Marek Aureliusz umiera. Jest to ostatni z 5 dobrych cesarzy i Rzym wpada w duże kłopoty, ponieważ jego syn Commodus absolutnie nie dorasta swoją umiejętnością rządzenia tym wielkim imperium do swojego ojca. Commodus był cesarzem, który nie interesował się bardzo rządzeniem. Cedował rządy nad państwem na swoich kolegów, przyjaciół i oni oczywiście nadużywali swojej władzy, którą otrzymali od niego jak tylko mogli. Korupcja była kolosalna za jego rządów, a cesarz interesował się przede wszystkim rozrywką, romansami, walkami gladiatorów. Sam stawał na arenie jako gladiator, po to oczywiście, żeby być oklaskiwanym, bo to jest coś, co on pragnął cały czas najbardziej. Jednakże skończyło się to dla niego i dla Rzymu również katastrofalnie. W 192 roku najpierw próbowano go otruć, nie udało to się, aż wreszcie jego sługa uniemożliwił mu oddychanie, kiedy ten był w kąpieli. No i tak skończyły się rządy Commodusa i zaczyna się powoli III wiek, w którym to Rzym będzie się staczał coraz bardziej właśnie z powodu tych problemów z władzą, bo tam nigdy praktycznie w całej historii długiej Rzymu nie było jednej stabilnej dynastii rządzącej, gdzie z ojca na syna przekazywana byłaby władza, tylko ciągle była to szarpanina, ciągle jacyś dziwni członkowie rodziny do władzy dochodzili. Tam mnóstwo cesarzy to było po prostu usynowionych przez poprzednich cesarzy, a nie byli to w ogóle ich biologiczni synowie i tak dalej, i tak dalej. Więc III wiek wchodzimy w okres dużych turbulencji w Imperium Romanum. Od 193 do 197 trwała wojna domowa w Rzymie. Septymiusz Sewer wygrał znaczącą bitwę w 194 roku pod Issos, gdzie Gnejusza Nigrusa poparli nawet Partowie, lecz nawet partyjska kawaleria nie dała rady zwyciężyć Septymiusza Severa i później on zdobył władzę samodzielnie. Lecz to był cesarz, który dostrzegł, że tak naprawdę w Rzymie rządzą legiony. I na potędze militarnej legionów można zbudować siłę polityczną, a nie odwrotnie. Zaczął bardzo hołubić legiony, rozbudował je do jeszcze większych rozmiarów, podniósł im wynagrodzenia. Ponadto pozwolił legionistom na posiadanie żon. Coś, co wcześniej było nie do pomyślenia. Legionista miał myśleć tylko o walce,
ewentualnie o tym, żeby przelecieć jakąś Germankę podczas pacyfikacji jakiejś terytorium z Arenem. Tymczasem teraz on zrobił bardzo dużą zmianę w kodeksie legionistów, co oczywiście spotkało się z przychylnością ze strony żołnierzy, a on chciał tą przychylność sobie zaskarbić, bo wiedział właśnie, że na tym opiera swoją władzę. Ale to tak naprawdę był bardzo zły krok, który doprowadził do znacznego rozkładu w armii rzymskiej. Za jego czasów, na początku III wieku naszej ery, armia rzymska liczyła aż 400 000 ludzi. Jak na 50-milionowe imperium nie stanowiło to jakiejś kolosalnej liczby, natomiast budżet Imperium Romanum już dobitnie pokazuje, jak ważna była armia. Aż 2/3 wydatków szło właśnie na ten cel. Armia składała się z 30 legionów, każdy teoretycznie liczący 5–5,5 tysiąca ludzi. To dawało jakieś 150 do 160 tysięcy legionistów. Do tego dochodziły liczne wojska pomocnicze, auxiliaria. Stanowiły one znaczną część armii, bo około 200 do nawet 250 tysięcy żołnierzy. Obejmowały one oddziały piechoty, kawalerii, specjalistyczne jednostki z prowincji i odludów sprzymierzonych. Do tego dochodziła stacjonująca w Rzymie Gwardia Pretoriańska, składająca się z około 10 tysięcy ludzi, a na koniec jeszcze mamy flotę rzymską, która liczyła też kilka tysięcy marynarzy. Pomiędzy rządami Septymiusza Severa a jego wnuka Aleksandra Severa rządziło, czy próbowało rządzić aż 4 cesarzy. To pokazuje, jakim kłębowiskiem żmij były szczyty władzy w cesarstwie. Tam ci ludzie byli gotowi zrobić zupełnie wszystko, żeby tylko dostać się do szczytu tej władzy i zostać władcą całego świata, jak mi się wydawało. Aleksander Sewer w 222 roku jako 17-latek zostaje cesarzem i wydaje się, że może być dobrym władcą. Ma bardzo dobrych opiekunów, nauczycieli, którzy podsuwają mu bardzo dobre rozwiązania. Głównym takim mentorem jego jest Ulpian, który to proponował daleko idącą reformę państwa rzymskiego, a przede wszystkim reformę armii, ponieważ dostrzegał to, że armia żeruje na imperium, a nie jest tak, że armia jest sługą w stosunku do imperium i nie jest obrońcą imperium, tylko jest tą organizacją, która tak naprawdę trzyma za gardło całe imperium i to od armii zależy, kto będzie władcą tego kraju. Więc on w Senacie próbował przeforsować reformy, które miałyby tą sytuację uzdrowić. To się oczywiście legionistom nie podobało, a jeżeli chodzi o legionistów, no to pretorianie również byli zaliczani do tej formacji i stąd kilka nieudanych zamachów na Ulpiana się odbyło, aż wreszcie dokonano zamachu skutecznego i uciszono na zawsze tego reformatora. Trochę to przypomina sytuację w Imperium Amerykańskim obecnie, gdzie właśnie lobby wojskowe trzyma wszystkie sznurki władzy i dyktuje politykę zagraniczną tego państwa, które ma właśnie działać na rzecz lobby wojskowego i ma lwią część swoich podatków wydawać na rzecz lobby wojskowego, a nie na inne cele, które byłyby zdecydowanie bardziej użyteczne dla mieszkańców tego kraju, ale że struktura władzy wygląda tak, a nie inaczej, to kasta wojskowa trzyma władzę i tak samo właśnie było w Rzymie. Ta kasta wojskowa zaczęła już bardzo mocno trzymać pieczę nad skarbem i nad władzą polityczną w cesarstwie. W 231 roku Ardashir, władca Sasanidów, którzy pokonali dopiero co Partów, atakuje na Imperium Rzymskie. I Aleksander Sewer wyprawia się na wschód, rok później
pokonuje Ardashira i zdobyła wielką chwałę jako zwycięzca na wschodzie, lecz w tym czasie wykorzystują to znowu Germanie, pokonują Limes Recki i atakują Recję i sąsiednie prowincje. Cesarz czym prędzej powraca do kraju, stara się ugasić pożar na granicy i żeby kupić sobie czas, zawiera traktat z Germanami, który jest takim zawieszeniem broni. Oczywiście legionistom bardzo się to nie podoba, uważają, że cesarz jest tchórzliwy, nie jest godny nosić purpurę, a tak naprawdę mają mu za złe to, że cofnął liczne przywileje, które Septymiusz Sewer, jego dziadek, nadał legionistom. I finalnie w Moguncji, kiedy cesarz czeka na jego wierne legiony, które powrócą ze wschodu, żeby razem z nim teraz powalczyć tutaj z Germanami, bo oczywiście cesarz wrócił szybciej niż te legiony się tam telepały za nim. Legioniści podnoszą bunt, mordują cesarza i kończy się era praktycznie dobrych czasów Imperium Rzymskiego. Bo od momentu morderstwa Aleksandra Severa w 235 roku przez kolejne 50 lat będzie około 50 cesarzy, uzurpatorów, zwał jak zwał. Nie będzie żadnej stabilnej władzy w Imperium Rzymskim. Będzie cały czas praktycznie trwała wojna domowa. Legiony będą wznosić do godności cesarza swoich dowódców. Ci dowódcy będą walczyć z innymi dowódcami legionów, którzy też będą uważać się za cesarzy i tak to będzie trwało. Słowem będzie coś, co nazywa się kryzysem III wieku. I pierwszym takim uzurpatorem z tego okresu był Maksym Trak. Człowiek, który miał pochodzenie zupełnie plebejskie. Jako tracki rolnik bardzo szybko awansował w strukturze legionów, bo był bitny, był brutalny, był silny. I teraz przez 3 lata udało mu się zdobyć władzę nominalnie nad cesarstwem, ale nigdy nawet nie był w Rzymie, bo cały czas musiał gasić jakieś pożary na północy swojego imperium, które sobie uzurpował. I rozpocznie się taka właśnie lawina tych wojen wewnętrznych, które niemalże doprowadzą do upadku cesarstwa. Oczywiście korzystając z tego, że Rzym jest w takich opałach, dochodzi do bardzo istotnych przesunięć na terenie Barbarikum w połowie III wieku naszej ery. Na terenie dawnych germańskich Chattów, Batawów, Cherusków powstaje teraz związek plemienny zwany Frankami. Nazwa ta pochodzi od germańskiego słowa frei, czyli wolny. Określają się oni jako wolni ludzie w kontraście do innych plemion, które uznają zwierzchnictwo Rzymu. Oczywiście to bycie wolnymi było powodem frankijskiej wielkiej dumy i na tej bazie kształtują oni swoją tożsamość już od III wieku naszej ery. Burgundowie z kolei rozpoczynają w tym czasie także swoją podróż na zachód i opuszczają tereny nad środkową Odrą. Najważniejszą jednak zmianą w Europie jest wielka ekspansja Gotów na południowy wschód. Wykorzystują oni osłabienie Sarmatów, którzy po serii przegranych wojen z Rzymianami dość łatwo dają się teraz podporządkować gockim elitom. Jeszcze dalej na wschód, bo aż nad brzegi Morza Azowskiego docierają inni germańscy osadnicy, Herulowie. Jako że w Imperium Romanum od 238 roku niemal nieustannie trwa wojna domowa, dochodzi teraz do bezprecedensowych, dewastujących najazdów daleko za Limes. I tak już w 238 roku Karpowie i Goci uderzają na Dację i Mezję. 13 lat później dochodzi do jednego z największych najazdów barbarzyńców na Imperium Romanum w całym III wieku. Goci pod wodzą swojego króla Kniwy przekraczają granice cesarstwa i wkraczają do Mezji. Oblegają Nikopolis, a później Filipopolis. Cesarz Decjusz podjął próbę odparcia ataku,
ale poniósł klęskę w bitwie pod Abritus, gdzie zginął wraz ze swoim synem. Jeżeli by uznać Decjusza za prawowitego cesarza, to jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy cesarz rzymski ginie z rąk barbarzyńców podczas bitwy lub w ogóle kiedykolwiek ginie z rąk barbarzyńców. Śmierć Decjusza zmusza Rzymian do ugody z Gotami, pozwalają im oni wycofać się z całym łupem na północ od Dunaju, a do tego obiecują płacić im trybut. Więc sytuacja ta pokazuje dobitnie, jak imperium zmieniło się przez te 70 lat, kiedy to Marek Aureliusz, mimo wszystko osłabione mając cesarstwo, potrafił germańskich najeźdźców skutecznie pokonywać. Teraz Rzym nie jest w ogóle do tego zdolny. Dlatego też Karpowie i Goci kilkanaście lat później znów uderzają przez Morze Czarne na Bitynię. Około 260 roku na zachodzie uderzają z kolei Frankowie. W tym czasie cesarz Walerian dostał się do sasanickiej niewoli i dalsza jego kariera to było już bycie jedynie podnóżkiem dla szacha, kiedy ten wsiadał na konia. Frankowie podczas swojego ataku zniszczyli liczne miasta rzymskie nad Renem. Obroniła się jedynie opasana potężnymi murami Kolonia. Później część Franków przelała się dalej przez Galię, dotarli aż do Tarragony w Hiszpanii, a tam wsiedli na statki i spustoszyli nawet północne wybrzeża Afryki. W 267 Herulowie z nadbrzegów Morza Czarnego wsiadają na statki i płyną daleko na południe, łupiąc przy okazji Ateny i Spartę. Jest to połączone z drugim potężnym atakiem Gotów, jednak tym razem nie udaje im się tak jak za króla Kniwy. W 268 roku dochodzi do wielkiej bitwy pod Niszem na terenie dzisiejszej Serbii i tamto około 50 000 Gotów zostaje pokonanych przez rzymską armię, a masakra jest tak wielka, że przez kolejne dekady Goci nie będą już atakować Mezji. Natomiast w 275 roku Frankowie znów atakują przez Ren, Burgundowie atakują na Recję, a Wandalowie próbują zająć Pannonię. Ten atak zostaje odparty, ale pokazuje to, jak rozzuchwalone były germańskie plemiona w drugiej połowie III wieku. Widząc to, Rzymianie opuszczają Dację, ich najbardziej wysuniętą na północny wschód prowincję, ponieważ są zupełnie niezdolni do obrony tego przyczółka. W 283 roku armia rzymska ponownie wyprawia się daleko na wschód, ponownie zdobywa stolicę Partów, a teraz już Sasanidów, Ktezyfont. I w powrocie z tej wielkiej wyprawy umiera cesarz, a chwilę później w tajemniczych okolicznościach jego syn. I legiony w tym momencie okrzykują następnym cesarzem Dioklecjana, który był tam z nimi właśnie na wschodzie i tam brał udział w tym wielkim triumfie. Dioklecjan wyciąga wnioski z tego, co działo się w Imperium Rzymskim przez ostatnie 50 lat i nie ma ambicji, żeby samodzielnie rządzić tym wielkim, kolosalnym, monumentalnym imperium. Więc wprowadza coś, co nazywać się będzie tetrarchią, czyli rządem dwóch najważniejszych Augustów i dwóch mniej ważnych Cezarów. Siebie nazywa Augustem Jowisza, Maksyma w części zachodniej imperium nazywa Augustem Heraklesa. Konstancjusz Chlorus, szwagier Maksyma, zostaje Cezarem w części zachodniej, a Cezarem w części wschodniej zostaje Galeriusz, który jest z kolei szwagrem Dioklecjana. I tak zaczynają się dosyć stabilne rządy tej tetrarchii, które trwać będą przez kolejne dekady i ustabilizują wreszcie pozycję cesarstwa i nawet niektórym się wydaje, że uda się odbudować wspaniałość imperium. Ale oczywiście erozja,
która zaczęła się podczas kryzysu III wieku, teraz ma już swoje konsekwencje i plemiona, które obsiadły limes bardzo mocno, wiedzą, że jest on dosyć łatwy do sforsowania i że za nim czekają wielkie bogactwa. Co więcej, imperium jest konsumowane od środka sporami religijnymi, ponieważ coraz mocniejsi stają się w ramach imperium chrześcijanie. Chrześcijanie, którzy w oczach starożytnych Rzymian są kompletnie anarchistycznymi antypaństwowcami, ponieważ nie chcą uznawać całego panteonu bóstw, które są w starożytnym Rzymie czczone jako bóstwa państwowe właściwie. Do tego przecież większość cesarzy i nie tylko jest przez Rzymian beatyfikowanych tak naprawdę i są wyniesieni na ołtarze. Przykładem może być ojciec cesarza Trajana, który przez Trajana został również wyniesiony do roli bóstwa i normalnie były świątynie pod wezwaniem właśnie ojca Trajana. A na to wszystko przychodzą chrześcijanie, którzy nie chcą czcić tego całego kultu, który jest w Rzymie. I Dioklecjan postanawia dać temu tamę, ponieważ tak nie może być, że są ludzie, którzy nie uznają religii państwowej. On tolerował to, że bardzo wielu Rzymian wyznaje na przykład wschodniego boga Mitrę, albo że jest mnóstwo wyznawców Izydy, egipskiej bogini w imperium, lub że ludzie czczą frygijską Kybelę. Ale to, że ludzie chcą chrzcić jakiegoś żydowskiego boga, a nie chcą uznawać bogów rzymskich, no to już było nieakceptowalne i w 303 roku wprowadza kilka dekretów, które mają na celu wytrzebienie chrześcijan. To znaczy nakazuje palenie kościołów, łapanie księży, palenie oczywiście wszelkich ksiąg związanych z chrześcijanami. Trwa to tylko przez kilka lat, bo w 306 roku cesarz Dioklecjan umiera i jego następcy już nie są tak bardzo antychrześcijańscy. Co więcej, w tym samym roku umiera Konstancjusz Chlorus, który daleko w Kaledonii walczył z tamtejszymi barbarzyńcami, a jego syna legiony okrzykują kolejnym Augustem. Augustem, czyli nadrzędnym władcą zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Tym młodym człowiekiem jest Konstantyn. Konstantyn, który jest dużym zwolennikiem chrześcijaństwa. Wysyła on list do władcy wschodu, Galeriusza, w którym obwieszcza mu, że z woli legionów został Augustem zachodniej części cesarstwa. Galeriusz zgadza się z tą wolą, jednak w Italii Maksym, uzurpator, nie chce oddać władzy Konstantynowi i dochodzi do wojny domowej. Przybywa z Brytanii ze swoimi wiernymi legionami Konstantyn, zwycięża bitwę pod Turynem, później pod Weroną i wreszcie dochodzi do słynnej bitwy pod mostem mulwijskim, gdzie legiony Konstantyna zwyciężają i Rzym staje otworem przed tym właśnie władcą, który z kolei później musi dzielić swoje imperium z Licyniuszem, który władał wschodnią częścią cesarstwa po śmierci Galeriusza w 311 roku. Obaj panowie spotykają się w Mediolanie w 313 roku, uzgadniają podział władzy w imperium, ale Konstantyn wprowadza tutaj nową zasadę, to znaczy wprowadźmy tolerancję religijną w całym imperium. No i Licyniusz się na to zgadza, ale tak naprawdę jest to edykt, który faworyzuje chrześcijan, ponieważ oni byli jedynymi, których kult był prześladowany, więc na tym edykcie zyskali tak naprawdę wyłącznie chrześcijanie. I ta nowa religia dzięki temu rozpowszechnia się coraz bardziej. Co więcej, Licyniusz jest jej przeciwny, a Konstantyn jak najbardziej ją wspiera. I tutaj na tym poziomie dochodzi do tarcia pomiędzy nimi,
ponieważ Licyniusz zaczyna się obawiać, że jeżeli dojdzie do wojny domowej, to jego legioniści, którzy są chrześcijanami, staną po stronie Konstantyna. Więc zaczyna represję na swojej wschodniej części imperium przeciwko chrześcijanom. Konstantynowi się to bardzo nie podoba. W 317 roku dochodzi do wojny domowej. Dochodzi do bitwy na terenie dzisiejszej Chorwacji i tam Konstantyn pokonuje Licyniusza, ale nie usuwa go z rządu, tylko powiedzmy, że wprowadzają pewne zmiany. Licyniusz ma zakaz prześladowania chrześcijan, a zostaje nadal jako władca wschodu. Jednak już 7 lat później dochodzi do kolejnej walki pomiędzy nimi i w 324 roku Konstantyn zostaje wreszcie po pokonaniu Licyniusza jednowładcą całego Imperium Rzymskiego. W kolejnym roku dokonuje on bardzo istotnej zmiany. Rozkazuje utworzenie nowej stolicy imperium na miejscu dawnej greckiej kolonii zwanej Bizancjum. Każe utworzyć nowe, wspaniałe miasto zwane oczywiście Konstantynopol. Lokalizacja tego miasta jest bardzo dobra. Tu miał świetne wyczucie Konstantyn, żeby tutaj właśnie swoją stolicę umieścić. Jest to wspaniałe połączenie Europy, Azji, szlaków handlowych, łatwość komunikacyjna, lądowa i morska. Więc plan był świetny, zaczęto budować nowe miasto, nową stolicę imperium i w tym samym roku niedaleko Konstantynopola, w Nicei, na terenie dzisiejszej Turcji, dochodzi do Soboru Powszechnego Chrześcijan. Z namowy, można by powiedzieć, cesarza, albo z jego sugestii, dochodzi tam do bardzo ważnego głosowania. Mianowicie na soborze tym biskupi, którzy zjechali się, głosują, czy Jezus jest Bogiem, czy też nie. Bo wcześniej nie był uznawany za Boga, był uznawany za Syna Bożego, ale generalnie tylko Bóg był tym najważniejszym obiektem kultu u chrześcijan. Tymczasem właśnie na soborze w Nicei większość decyduje, że Jezus jest również Bogiem. I to powoduje bardzo duży rozłam w chrześcijaństwie, ponieważ bardzo wielu biskupom się ta koncepcja nie podoba, że popatrzcie, my po 300 latach decydujemy, że Jezus, którego uważaliśmy za Syna Bożego, ale za człowieka tak naprawdę, jest Bogiem, czyli robimy z człowieka Boga tak jak robią to Rzymianie, których darzymy pogardą za to, że tak właśnie robią, więc mnóstwo chrześcijan było bardzo opornych na tą sytuację, a przede wszystkim biskup z Afryki Ariusz. I tenże Ariusz będzie teraz taką ikoniczną postacią, która stworzy odłam chrześcijaństwa zwany arianizmem i przez kolejne 200 lat w historii Europy właśnie ten arianizm odciśnie bardzo istotne piętno na losach tego kontynentu, ponieważ ten spór pomiędzy chrześcijanami, czy Jezus jest Bogiem, czy też nie, będzie bardzo oczywiście krwawy i wiele duszyczek pójdzie do nieba, walcząc za tą sprawę. I to właśnie miało swoją genezę w czasach Konstantyna Wielkiego, kiedy to on wsparł tą koncepcję, żeby Jezus został uznany za Boga. Ponieważ on uważał, że skoro chrześcijaństwo ma zostać nową, główną religią w imperium, no to musi mieć takiego herosa porządnego, takiego Herkulesa swojego. Więc nie może to być jakiś tam Jezus, żydowski nauczyciel, tylko musi być porządny, taki Bóg Jezus, nie? I to taka była jego linia myślenia w tym względzie. No i tego właśnie też ostatecznie dopiął. Ten odcinek nigdy nie miałby miejsca, gdyby nie niesamowite wsparcie Maurusa. Maurus to jest najlepszy koń na świecie. Jak widzicie, dzielnie znosi godziny długie nagrywania tego przefajnego, mam nadzieję, filmu dla Was, więc brawa dla Maurusa. Ale jeżeli chcecie wesprzeć naszą pracę, moją, Marka, który stoi po drugiej stronie kamery, to proszę Was, subskrybujcie kanał, a jeszcze lepiej wspierajcie go. Liczba wspierających naszego kanału cały czas rośnie. Dla wspierających są unikatowe filmy,
Także bardzo Was zachęcam i zapraszam do wspierania naszego kanału. A jeśli z kolei chcielibyście pośledzić sobie tą Amazonkę, która siedzi na tym koniu za mną, to link do jej kanału na YouTubie znajdziecie w opisie do tego filmu. A wracając do historii Europy z późnej starożytności, jesteśmy w połowie III wieku i Goci stają się wielką potęgą na północ od Morza Czarnego. Wypierają z tych terenów sarmackich Roxolanów, którzy uciekają na południe od Dunaju i tutaj są ciepło przyjęci przez Konstantyna, jako że cenne posiłki kawaleryjskie są dla niego na wagę złota, gdyż toczy ten władca wiele różnych wojen. Następnie Konstantyn sam wyprawia się na północ od Dunaju, dokonuje demonstracji siły, Goci uznają go jako potężnego władcę i w 332 roku uzyskują oni bardzo ważny status federatii Rzymu, a dzięki temu statusowi też są w bardzo bliskim wpływie tego imperium i chrześcijańska misja trafia do nich bardzo często. Tak jak szlaki handlowe bardzo często wymieniają towary między Gotami a Imperium Rzymskim, tak samo dochodzi do wymiany idei. I jest tutaj bardzo kluczowe wydarzenie polegające na tym, że biskup Wulfila, który jest z wyznania ariańskiego, tłumaczy Biblię na język gocki. I dzięki temu mnóstwo Gotów staje się chrześcijanami, a później za pośrednictwem Gotów wiele innych germańskich plemion również przyjmie chrześcijaństwo, ale w obrządku ariańskim. I dzięki temu arianizm będzie bardzo mocną wersją chrześcijaństwa przez kolejne kilkaset lat. Natomiast erozja Imperium Rzymskiego była już dość daleko posunięta w połowie IV wieku. Mimo że na mapie politycznej, jak spojrzymy, to wygląda imperium całkiem solidnie, całkiem potężnie i praktycznie nie utraciło żadnych terytoriów. Największą stratą oczywiście była Dacja, opuszczona w 275 roku. Natomiast erozja wewnętrzna jest coraz dalej posunięta. Mnóstwo Germanów służy w armii rzymskiej i ta armia coraz bardziej staje się tak naprawdę barbarzyńska. Dawniej w armii rzymskiej praktycznie wyłącznie służyli legioniści, którzy byli rzymskimi obywatelami. Oczywiście były wojska pomocnicze, auxiliarii, ale oni byli jasno oddzieleni. To nie były legiony, to były wojska pomocnicze, które miały znacznie niższy status. Teraz w ramach legionów służą Celtowie, Germanów mnóstwo, trochę Daków, służą Sarmaci, służą Armeńczycy, służą Żydzi, służą Egipcjanie. Ta armia staje się multinarodowa i staje się coraz mniej tak naprawdę rzymska. Tymczasem najazdy z północy przybierają na sile, szczególnie po śmierci Konstantyna Wielkiego w 337 roku. W 341 Alemanowie najeżdżają Galię. Rok później ma z kolei miejsce najazd Piktów i Szkotów na rzymską część Brytanii. W odpowiedzi na to syn Konstantyna, Konstans, w kolejnym roku organizuje wyprawę odwetową w głąb kraju Piktów. W latach 50. IV wieku na Galię spadają systematyczne najazdy frankijskie, a do tego w 354 roku ma miejsce potężny najazd Alemanów. Zwyciężają oni pod Reims armię rzymską, a dowodzi nimi król Chnodomir. 2 lata później pod Strasburgiem Julian Apostata, ostatni cesarz, który starał się położyć tamę chrześcijaństwu, zwycięża Alemanów i chwyta Chnodomira. W 358 roku Julian kieruje się przeciwko Frankom, lecz w tym samym czasie na Panonię spada najazd Kwadów i Jazygów. Więc Rzym szybko musi przerzucić wojsko, aby tutaj ratować sytuację, a na to wszystko nałóżcie sobie jeszcze fryzyjskich i saskich piratów, którzy grasują po Morzu Północnym i plądrują wybrzeża galijskie. I na tą całą erozję w 300
70 roku naszej ery ze wschodu przybywa wielka horda Hunów, która przekracza Wołgę i napotyka na to wielkie gockie państwo Hermeneryka. Goci stają do walki przeciw Hunom, ale tak naprawdę militarnie nie mają żadnych szans. Hunowie wymiatają ich i państwo Gotów rozpada się. Znaczna część Gotów dostaje się pod chuńskie jarzmo i oni nazywać się będą dalej w historii Ostrogotami. Natomiast część Gotów ucieka na południe od Dunaju, tam prosi cesarza o azyl, prosi o potwierdzenie tego, że są federatii Rzymu, uzyskują zgodę i osiedlają się na terenie Mezji. Natomiast w umowie z Rzymem było powiedziane, że będą otrzymywać od Rzymu nie tylko zapłatę za swoją służbę wojskową, ale też kontyngenty jedzenia, zanim zdążą się zagospodarować i sobie własną produkcję jedzenia uruchomić na nowych terytoriach. Jednakże opieszałość, a może nieudolność, a może złośliwość urzędników rzymskich powoduje, że Goci wszczynają wielki bunt, ponieważ nie docierają do nich umówione dostawy jedzenia. I w związku z tym dochodzi do wojny na terenie Bałkanów, gdzie Wizygoci zaczynają plądrować bałkańskie prowincje Imperium Romanum. Cesarz najpierw wysyła swoich generałów, którzy opieszale próbują ten problem wizygocki rozwiązać, aż wreszcie w 378 roku pod Adrianopolem dochodzi do wielkiej bitwy. Goci są oblężeni na wzgórzu, gdzie są ich tabory, gdzie są ich rodziny, dzieci, kobiety itd. Są oblężeni przez rzymskie legiony, które wreszcie myślą sobie, że dopadną tychże Gotów i rozwiążą ten problem raz na zawsze. Legiony atakują w dosyć dużym nieładzie, pewne zwycięstwa, a Goci bronią się na tym wzgórzu bardzo dzielnie. I bronią się tam niemalże przez cały dzień, aż wreszcie wieczorem z daleka widzą, że kawaleria gocka, która była zdobyć zapasy, plądrując okolice, powraca w dużej sile. I w tym momencie ta gocka kawaleria uderzyła na tyły armii rzymskiej, doszło do popłochu, paniki i bitwa, która miała być stosunkowo łatwo wygrana przez Rzymian, przemieniła się w ich pogrom. Tysiące, dziesiątki tysięcy właściwie rzymskich legionistów padło na polach pod Adrianopolem, ale co najgorsze, cała kadra oficerska również została przez Gotów wybita i pada na polu bitwy również cesarz, co jest sytuacją zupełnie bez precedensu. I to wielkie uderzenie, które wtedy Wizygoci zadali imperium, powoduje, że ten organizm, który stał na armii, jak wcześniej powiedziałem, już nigdy się w tak dużej sile nie odrodzi i teraz to szala dominacji politycznej i militarnej na kontynencie zaczyna się przechylać właśnie na rzecz barbarzyńców. Najważniejszym wydarzeniem, które ukształtowało losy naszego kontynentu w późnej starożytności, był najazd Hunów. I zaraz Wam wyjaśnię dlaczego, bo mimo, że ci ludzie nigdy nie złupili Rzymu, mimo, że naprawdę mało najeżdżali zachodnią część imperium, to jednak wywarli oni kolosalny wpływ na kształt polityczny kontynentu w pierwszej połowie V wieku naszej ery. Hunowie dokonali tego, co odwrócili właściwie to, co Germanie próbowali zrobić przez ostatnie setki lat. To znaczy germańska ekspansja na wschód, która, tak jak wykazałem Wam w tym filmie, cały czas przesuwała się i sięgała już po Don właściwie. Po Don były germańskie plemiona przed przybyciem Hunów. Tak teraz oni wzięli, to wszystko cofnęli
aż za Ren, bo tak naprawdę po wschodniej stronie Renu całkiem niewiele tych Germanów pozostało, podczas kiedy Hunowie szaleli po Europie. Na początku Hunowie dali się pokazać jako bezlitośni, wspaniali wojownicy, z którymi Germanie nie potrafili sobie poradzić. Więc mieli do wyboru albo walczyć, albo uciekać. Walka kończyła się śmiercią, ucieczka kończyła się szansą na przetrwanie i zostawała trzecia opcja – zostać poddanymi Hunów. I bardzo wiele plemion germańskich właśnie zdecydowało, żeby zostać chuńskimi poddanymi. Ale jako chuńscy poddani byli traktowani adekwatnie, to znaczy byli mięsem armatnim, które w wojnach Hunów było w pierwszej kolejności zużywane do zmielenia. Doszło do naprawdę wielkiego ruchu germańskich plemion na zachód, zwanego w historii Wielką Wędrówką Ludów. I chciałbym zwrócić tutaj szczególną uwagę na bardzo duże historyczne znaczenie tego przemieszczenia się tych germańskich ludów, ponieważ to zmieniło naprawdę Europę, ponieważ oni zaczęli zasiedlać tereny, które wcześniej były bezgermańskie, że tak powiem, czyli Galia, czyli Hiszpania, czyli północna Afryka. Te tereny zostały, Italia przede wszystkim, zostały bardzo mocno przez Germanów zasiedlone, a ta obecność Germanów zmieniła też te tereny na kolejne lata. Tam ukształtują się królestwa germańskie, które będą protoplastami tego, co mamy dzisiaj w Europie, bo zarówno Hiszpania, jak i Portugalia, jak i Francja, to wszystko są królestwa utworzone przez Germanów. A co więcej, uciekając z Europy Środkowej, oni zostawili tutaj wielką lukę, w którą to lukę mogli teraz wejść Słowianie. I teraz, żeby było jasne, nie twierdzę, że ludność Europy spadła do zera w środkowej części. Oczywiście tak nie było. W zależności od rejonu tych Germanów uciekło więcej lub mniej. Na przykład, jeżeli chodzi o terytorium Polski, które jest dla nas najbardziej istotne, no to na Pomorzu Germanów uciekło znacznie mniej niż uciekło ich z południowej Polski, gdzie Hunowie mieli znacznie łatwiejszy dostęp, ponieważ tylko przez Karpaty się przemieszczali i już byli w południowej Polsce, z Niziny Węgierskiej, gdzie było centrum ich władztwa. Więc ta skala ucieczki Germanów była różna w różnych miejscach. Natomiast faktem jest, że większość plemion germańskich opuściła teren środkowej Europy i udała się za Limes. Frankowie, północna Francja, Burgundowie, dzisiejsza wschodnia Francja, Longobardowie docelowo skończyli w północnej Italii, Swebowie aż w północnej Portugalii, Wizygoci w Hiszpanii, Wandalowie w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Te przemieszczenia były naprawdę duże i to były całe plemiona. Bardzo niewiele osadników zostawało. Mnóstwo razy słyszę argumenty, że przecież na pewno nie szli wszyscy, przecież wiele zostawało, bo nie chciało im się i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, w późnej starożytności to nie było tak jak dzisiaj, że przykładowo Tusku mówi, przenosimy się 1000 km dalej, to ludzie w Polsce mówią, mam cię w dupie, nie przenoszę się, albo coś tam, coś tam. To relacja do władzy była zupełnie inna. Jeżeli wódz plemienia mówił, że pakujemy manatki i przenosimy się 3000 km dalej na zachód, to ludzie to robili, bo wiedzieli, że jak zostaną, to zostają bez całego wsparcia plemienia, które mieli do tej pory. Więc naprawdę te migracje były masowe. To nie było tak, że część ludzi mówiła, mamy cię w dupie, nie ruszamy się, tylko naprawdę jak ktoś tak postanowił, to ci ludzie robili to w swoim najlepszym interesie, bo wiedzieli, że jak zostaną, to zostaną sami, bez wsparcia kogokolwiek. Więc generalnie najlepszym rozwiązaniem było pójść razem ze swoim wodzem i ze swoim plemieniem, co oczywiście z drugiej strony nie zmienia faktu, że wielu i tak zostawało, czy to jakieś pomniejsze plemiona, czy to jakieś zbuntowane wioski itd., itd. Świetnie to wykazują badania genetyczne. I tutaj znowu pewna dygresja na temat ciągłości osadniczej na terenie Polski.
Po prostu ręce mi opadają, jak ludzie są w stanie negować fakty, bo w tym momencie jest przebadanych już setki, jak nie tysiące pozostałości ludzkich z okresu starożytności, późnej starożytności i średniowiecza i ewidentnie widać to, jak zmienił się skład genetyczny ludności na terenie Polski właśnie w czasie wielkiej wędrówki ludów i jak przyjście Słowian pod koniec V i na początku VI wieku zmieniło genetykę ziem polskich. I zobaczcie sobie badania, na przykład zostawiam Wam link w opisie do mojego obszernego komentarza na temat dość aktualnych badań genetycznych, które przeprowadzono właśnie na ten temat. Tam dokładnie mówię, pokazując dokładne wykresy, jak to wszystko się bardzo mocno zmieniło, więc ciągłość osadnicza na terenie Polski dotyczy bardzo niewielkiego, ale jest oczywiście bardzo niewielkiego procentu mieszkańców Polski. Tak, oni są tutaj ciągle od epoki kamienia i tu się zgadzam. Jest ciągłość dotycząca bardzo niewielkiej części naszej populacji. Hunowie stworzyli wielki konglomerat sami ze swojego centrum w Nizinie Węgierskiej. Zarządzali tymi wszystkimi plemionami podległymi. Je używali do swoich wypraw wojennych. Głównie skupiali się na łupieniu wschodniej części cesarstwa. Dla zachodniej świadczyli przede wszystkim usługi takie jako najemnicy po prostu i chłopcy, którzy szli bić tego, kogo Rzym im kazał, a Rzym miał złoto, a Hunom się złoto podobało, więc tak to działało. Natomiast w początku V wieku wielką karierę w Europie zrobili Wizygoci, ponieważ ich wódz Alaryk był bardzo zdolnym dowódcą i wykazał się wielkim męstwem i walecznością, jeszcze walcząc pod dowództwem rzymskim pod koniec IV wieku, ale ten jego wkład w rzymskie zwycięstwa przeciwko Frankom w tym czasie nie został należycie wynagrodzony, więc on się na Rzymian obraził i czekał na okazję, żeby się zemścić. I ta okazja nadarzyła się w 406 roku. Wizygoci po raz pierwszy zaatakowali Italię. Później w 408 roku podeszli aż pod Rzym i Rzym postanowił zapłacić kolosalny okup za to, żeby odeszli, nie robiąc im krzywdy. To był okup opiewający na 5000 funtów złota, 30 000 funtów srebra, 4000 jedwabnych ubrań, 3000 skór barwionych na kolor szkarłatny i 3000 funtów pieprzu. No ale Wizygoci po takim zaproszeniu ze strony Rzymian, po takim sowitym wynagrodzeniu ich trudu, 2 lata później postanowili wrócić. W 410 pod murami Rzymu znowu stanęła wielka wizygocka armia i zażądała jeszcze większego okupu. Tym razem nie dogadali się. I armia Alaryka zdobyła wieczne miasto. Było to pierwsze zdobycie Rzymu od końca IV wieku przed naszą erą, kiedy to Celtowie Brenusa zdobyli Rzym. 800 lat Rzym nie był przez nikogo zdobyty. I teraz wreszcie Wizygoci zdobywają stolicę tego wielkiego imperium, łupią ją doszczętnie i jest to znak czasów pokazujący, jak bardzo militarnie Imperium Rzymskie było w tym czasie słabe, jak chyliło się ku upadkowi. Alaryk później umiera, niestety nie tworzy stałego państwa. Wizygoci przenoszą się do południowej Francji i tam jako federati Rzymu, a jakżeby inaczej, tworzą swoje państwo, które będzie trwać przez kolejne 50 lat. W bitwie na polach katalaunijskich będą stać wiernie po stronie Rzymu, a później, kiedy już Rzym zacznie się totalnie walić, Wizygoci przeniosą się na południe i stworzą wielkie państwo w
współczesnej Hiszpanii, ale o tym już opowiadałem Wam w zupełnie innym filmie poświęconym stricte Wizygotom. Kiedy w początku V wieku Wizygoci nękali Italię, Rzym nie miał żadnej politycznej siły sprawczej w Galii i Brytanii. Zimą 406 roku doszło do historycznego przekroczenia Renu przez Wandalów, Suebów i Alanów. Wydarzenie to było niezwykle ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, migracja ta była niespotykanie wielka, jeżeli chodzi o skalę, a po drugie, ludy te nigdy już na wschodni brzeg Renu nie powróciły. Przekroczyły tą rzekę, aby na zachodzie, na gruzach imperium, budować teraz swoje państwa. Tymczasem na północnych krańcach imperium, czyli na Wyspach Brytyjskich, legiony obwołały swojego dowódcę cesarzem. Flavius Claudius Constantinus w 407 roku zabrał całe swoje wojsko i przeprawił się do Galii, aby ruszyć na Rzym i zostać cesarzem przynajmniej zachodniej części cesarstwa. Później udało mu się jeszcze opanować Hiszpanię, ale w 411 roku przegrał i został skrócony o głowę. Tymczasem jednak jego wyprawa na południe miała kolosalne konsekwencje. Opuszczona przez legiony Brytania błyskawicznie stała się łatwym łupem dla Sasów, Anglów i Jutów, którzy w 408 i w 409 roku dokonali najazdów na tą rzymską prowincję. Pozostali w niej urzędnicy rzymscy pisali pełne rozpaczy listy do cesarza Honoriusza z prośbą o pomoc. Lecz ten, nie mając innego wyjścia, bo właśnie Rzym był łupiony przez Wandali, w 410 roku odmówił wysłania legionów do Brytanii i w efekcie rok ten rozpoczyna nowy rozdział w dziejach Wysp Brytyjskich, bo z krainy celtycko-rzymskiej stanie się ona w części południowej przede wszystkim germańska. Przez lata zasiedlana będzie przez Anglów, Jutów i Sasów, a we wczesnym średniowieczu jeszcze przez Duńczyków i Norwegów. Tymczasem wróćmy trochę do Europy Wschodniej. Teodozjusz II, cesarz wschodniej części imperium, widząc to, co się dzieje na zachodzie i widząc, jak Hunowie coraz częściej wdzierają się do jego bałkańskich prowincji, podejmuje niesamowicie istotną decyzję. W 408 roku rozkazuje budowę kolosalnych murów, które mają opasać Konstantynopol. I te oto mury Teodozjusza będą przez kolejne 800 lat niezdobyte przez żaden najazd. I one tak naprawdę utworzą historię Imperium Bizantyjskiego, które na bazie właśnie tego wspaniałego miasta, Konstantynopola, będzie mogło przetrwać niezliczone inwazje wszelkich ludów, które będą starały się ten Konstantynopol zdobyć. Także bardzo ciekawe połączenie, że tutaj mamy Rzym, który 800 lat jest niezdobyty i wreszcie zostaje zdobyty, i w tym samym momencie praktycznie Teodozjusz II buduje mury, które spowodują, że ten wschodni Rzym, Konstantynopol, przez kolejne 800 lat będzie niezdobyty. Tymczasem na zachodzie w 411 roku Burgundowie, którzy w I wieku naszej ery opuścili Bornholm, teraz osiedlają się we wschodniej Galii i zachodniej Recji i tworzyć będą tutaj swoje państwo przez kolejne wieki. Natomiast w 425 roku godność cesarską zdobywa dla swojego 6-letniego syna Walentyniana III Elia Gallia Placydia, córka Teodozjusza I. Przez 30 lat nominalnych rządów Walentyniana to właśnie ona będzie sprawować realną władzę, a później po jej śmierci przejmie ją magister militum Ecjusz Flaviusz, zwany ostatnim Rzymianinem. W tym czasie Rzym rządził już praktycznie jedynie nad Italią. Galia padła łupem Franków, Burgundów i Wizygotów. Hiszpania Suebów, Alanów i Wandalów, a Afryka
No właśnie. W Afryce w 429 roku ląduje Genzeryk na czele swoich Wandalów i zaczyna podbijać prowincje rzymskie, które z oczywistych względów prawie nie są bronione, więc stają się jego łatwym łupem. Finalnie w 439 roku zdobywa Kartaginę i tworzy germańskie królestwo w Afryce. Fascynująca jest droga, jaką przebyli Wandalowie z terenów dzisiejszej Polski przez Galię, Hiszpanię po Afrykę. To wszystko w niecałe 30 lat. Szczegółowo o Wandalach opowiadam w filmie, do którego link znajdziesz w opisie. Około 440 roku Attyla jednoczy ponownie Hunów i zaczyna intensywne najazdy na Bałkany. A w 447 roku wielkie mury Teodozjusza pierwszy raz pokazują swoją moc, uniemożliwiając tym konnym wojownikom zdobycie Konstantynopola. W 451 roku Attyla, najbardziej znany chuński dowódca, zbiera przeogromną armię i rusza na zachodnią część Imperium Rzymskiego, dokładnie rzecz biorąc na Galię. Ma ze sobą sojuszniczych Ostrogotów, ma Herulów, ma Rugiów, Alemanów, Alanów, Gepidów, które są pod chuńskim jarzmem. Natomiast przeciwko nim staje również zebrana ze wszystkich części tego upadającego imperium armia, złożona nie tylko z rzymskich legionów, ale także z Franków, z Wizygotów, nawet Alanowie, którzy wcześniej uciekli ze wschodu, żeby szukać schronienia w Galii, teraz stają po stronie Rzymian, żeby razem odeprzeć Attylę. I na polach katalonijskich, na terenie dzisiejszej Francji, dochodzi do najważniejszej bitwy V wieku. Posłuchajcie, jaki był jej przebieg. Hunowie w niwecz obracają wszystko, co stanie im na drodze. Walkę rozpoczynają w szyku klinowym, wydając przy tym dzikie okrzyki. Z uwagi na swoją szybkość działania pojawiają się znienacka i tak samo potrafią szybko rozproszyć się w luźne gromady, aby ponownie z każdej strony uderzyć, dokonując niesłychanej rzezi. Można więc rzec, że są najgroźniejszymi wojownikami, na odległość bowiem rażą strzałami. W połowie V wieku wartość bojową Hunów zarówno legiony, jak i jazda gocka znała doskonale. Opowiadano historię, jak to kontyngent 300 Hunów pokonał kilka tysięcy Gotów, tracąc przy tym 17 ludzi. W szeregach sprzymierzonych pod wodzą Ecjusza musiał rodzić się strach. Nieopodal Troyes, na polach zwanych katalonijskimi, drogę Attylli zastąpili Rzymianie oraz Wizygoci. Naprzeciw siebie stanęły niemal wszystkie ludy Europy i części Azji. Sprzymierzeńcy, Ecjusz i Teodoryk, poza nieustannym podnoszeniem ducha bojowego swoich żołnierzy, głowili się nad wiernością ich alańskiego sojusznika, Sangibada. Jordanes poświadcza chwiejne nastawienie króla Alanów, co w obliczu zbliżającej się bitwy mogło przełożyć się na dezercję. Kalkulacja obu wodzów była jasna. Skoro Rzymianie i Wizygoci muszą walczyć, wszak przeciw nim zorganizowana jest ta wyprawa, Sangibald stanie między wojskami sprzymierzonych, co radykalnie podniesie jego poczucie lojalności. Attyla, daleko bardziej świadom lojalności swoich wojsk, ustawił swoje ordy w centrum, tak aby każdy widział jego niedźwiedzią postać i czuł oddech wierzchowców jego łuczników. Tutaj o jakiejkolwiek zdradzie nie mogło być mowy, przynajmniej tak długo, jak Hunowie będą zwyciężać. Najbardziej wartościowym sojusznikiem Attylli była konnica Ostrogotów, która stanęła niemal naprzeciw szeregów Teodoryka. Gotów prowadził Walamer, Tudomir i Wilimer.
Na polach katalaunijskich znajdowała się jedna tylko wyniosłość, która w równinnym otoczeniu nabrała cech punktu strategicznego. Pierwsi na pole walki dotarli Wizygoci Teodoryka, który natychmiast docenił znaczenie tej góry. Wybierając najlepszych jeźdźców, nakazał zajęcie góry swojemu synowi, Torismundowi. Ten zdobył wzniesienie, a z niego mógł podziwiać niekończące się kolumny wojsk Attylii. Tymczasem Hunowie sięgnęli po wróżbiarza, by usłyszeć, jak Bellona pokieruje losami. Ten diabelską sztuczką odczytał przyszłość z wnętrzności zwierząt, a wróżba była niepomyślna dla Attylii, lecz zawierała w sobie pociechę, że w bitwie polegnie naczelny wódz nieprzyjaciela. Attila sądził, że chodzi tu o śmierć Ecjusza, której bardzo sobie życzył. Dlatego nie wahał się stoczyć bitwy i stracić swoją armię, byle tylko pokonać Ecjusza, który stanął mu na drodze. Rozpoczął więc bitwę, kiedy dzień chylił się ku końcowi, aby w razie przegranej mógł schronić się w ciemnościach nocy. Już początek bitwy zapowiadał dramatyczny jej przebieg. Hunowie, dostrzegając znaczenie wzgórza, przypuścili gwałtowny atak na Torismunda. Żadna ze stron nie ustępowała, a starcie przeciągało się. Nikt z walczących nie wiedział, co dzieje się na innych odcinkach frontu. Przeciwko wojskom Sangibalda Attila posłał dobrowe oddziały ostrogotów, a wnet jego szyki załamały się i Alanowie rozpierzchli się w ucieczce. Teraz Attila skierował uderzenie na Teodoryka, zagrzewając wojowników swoim rykiem, bowiem trudno było słowa jego nazwać zachętą. Pomogło. Ostrogoci z impetem zwarli się z szykami swoich pobratymców, a ci udowodnili im, że nie na darmo ich dziadowie pokonali pod Adrianopolem cesarza Walensa. Walka przybrała cechy rzezi. Wielki tłok, zapadający zmrok, jęk konających i brak koordynacji działań to wszystko wzmagało poczucie grozy. Na drugim skrzydle legiony odpierały ataki sojuszników Attylii, a mimo to w pewnym momencie Ecjusz niemal nie padł martwy, odłączony na chwilę od swoich oddziałów. Kryzys miał też miejsce w centrum. Teodoryk osobiście prowadził Wizygotów do natarcia, lecz został pchnięty włócznią, spadł na ziemię i został stratowany przez konie. Nikt poza znajdującymi się najbliżej towarzyszami w mroku i chaosie bitwy nie dostrzegł śmierci władcy. Już po zmierzchu walka o wzgórze dobiegła końca. Lekko ranny Torismund z dumą patrzył na swoich wizygockich wojowników. Zwyciężyli. Zwyciężyli niezwyciężonych Hunów. Ciała Azjatów pokryły rozległą równinę. Legioniści, których miał on za zniewieściałych, również ku jego zdziwieniu przetrwali fanatyczny atak wojsk Attylii. Mrok rozdzielił zwycięzców od zwyciężonych. Attila wnet pojął prawdę o bitwie. Został pokonany. Wycofał się do obozu, gdzie kazał usypać wielki stos na wypadek ataku. Miał na nim spłonąć. Wielki władca nie mógł trafić do niewoli. Tymczasem jednak świętujący Wizygoci przeszukiwali pole walki w poszukiwaniu Teodoryka, licząc, że przeżył on bitwę. Kiedy wreszcie odnaleźli jego ciało, wojownicy germańskim zwyczajem unieśli Torismunda na tarczy i okrzyknęli go nowym królem Wizygotów. Tak więc Attylii udało się bezpiecznie wycofać z pola bitwy. W 452 roku postanowił pomścić swoją porażkę i uderzył na Italię. Zdobył Akwileę, Mediolan i Padwę. Zażądał Honorię, siostrę Walentyniana III, jako żonę, ale bezskutecznie. Legenda głosi, że spotkał się z biskupem Rzymu, Leonem,
który nakłonił Attylę do zawrócenia na północ. Inni z kolei twierdzą, że jego marsz na Rzym został zniweczony przez choroby trawiące jego armię oraz problemy z aprowizacją. Jako że nie udało się posiąść Honorii, Attila poślubił młodą gocką księżniczkę o imieniu Ildiko. Wiosną 453 roku, podczas uczty weselnej, z powodu nadmiaru alkoholu lub po prostu otruty, Attila umiera, a cała Europa odetchnąć może z ulgą. Taka okazja nie mogła zostać niewykorzystana, szczególnie że Elaka, syna Attyli, popierała tylko część koczowników. Gepidowie pod wodzą Ardaryka, wspierani przez Skirów, Rugiów, Herulów, Swebów i Ostrogotów, zbuntowali się przeciwko Hunom. W bitwie nad rzeką Nedao w 454 roku Hunowie pod wodzą Elaka ponoszą druzgoczącą klęskę, tracą około 40 000 wojowników, a wśród poległych jest także król Hunów. Wydawać by się mogło, że Rzym jest teraz bezpieczny. Barbarzyńcy znów walczą między sobą, chuńskie imperium się rozpada, ale już rok później Walentynian III zostaje zamordowany, a Genzeryk w odpowiedzi na to wypowiada wojnę uzurpatorowi, gdyż miał wcześniej obiecaną córkę Walentyniana jako żonę dla swojego syna. Wandalska flota ląduje u ujścia Tybru. Rusza na miasto i bez problemu je zdobywa. Dochodzi do całkowitego splądrowania dawnej stolicy imperium. Wandalowie wywożą wszystko, co tylko potrafią załadować na statki, a czego nie mogą zabrać, niszczą. Stąd właśnie pochodzi termin wandalizm. 20 lat później Orestes, formalnie magister militium Imperium Romanum, a de facto dowódca armii, który sprawuje także władzę polityczną nad cesarstwem, wznosi na tron 12-letniego Romulusa Augustulusa. Rok później Skirowie, Herulowie i Alanowie w armii rzymskiej żądają nadań ziemskich w Italii w zamian za swoją służbę, a Orestes im odmawia. Wybucha wojna domowa. Na czele buntowników staje Odoakar. Pod Pawią dochodzi do decydującej bitwy, w której Orestes zostaje pokonany, a kilka dni później Romulus Augustulus zostaje zdetronizowany. Odoaker odsyła cesarskie insygnia do Konstantynopola i tym samym we wrześniu 476 roku kończy formalnie żywot Cesarstwo Rzymskie. Odoaker rządzi Italią przez 12 lat, lecz mimo iż przymilał się do cesarza Zenona z Konstantynopola, ten jednak jest wobec niego bardzo nieufny i nie podoba mu się rosnąca siła barbarzyńcy w Italii. Nasyła więc na niego Teodoryka, króla Ostrogotów, który z chęcią przyjmuje wyzwanie. I tak oto w 488 roku Ostrogoci najeżdżają Italię. Przez 4 lata są krwawe walki z wojskami Odoakera, jednak w końcu zostaje on oblężony w Rawennie i zmuszony do układów. Teodoryk dzieli Italię z Odoakerem, a już podczas uczty z okazji podpisania tego wspaniałego traktatu pokojowego zabija Odoakera oraz jego najbliższe otoczenie. I w takich to krwawych okolicznościach rozpoczynają się długie i niezwykle istotne dla historii Europy rządy Teodoryka Wielkiego w Italii. Lecz to już jest zupełnie inna opowieść. W ten oto sposób dochodzimy do końca tejże długiej opowieści o historii Europy w starożytności od I do V wieku. Mamy Europę, która zmieniła się diametralnie. W Hiszpanii mamy Wizygotów, w Galii mamy Franków, mamy Burgundów, mamy państwo Gepidów w dzisiejszej Rumunii. Mamy wschodnie Cesarstwo Rzymskie, które trzyma się całkiem nieźle i ciągle mieni się Cesarstwem Rzymskim. Mamy państwo Ostrogotów w Italii. Mamy
Hunów, którzy są teraz tylko wspomnieniem, z których nic nie zostało i naprawdę tak jak byli potężni, tak rozpłynęli się bardzo szybko w mgle dziejów. Ale najważniejszym, co wydarza się na przełomie starożytności i średniowiecza, jest to, że Słowianie rozpoczynają swój wielki marsz na zachód i przez kolejne 200 lat my, Słowianie, zasiedlimy połowę Europy niemalże. To jest bardzo długi proces, o którym oczywiście opowiadam Wam w innym filmie na tym kanale w szczegółach i tam bardzo zachęcam, żeby zapoznać się z tymi szczegółowymi danymi i argumentami, gdzie wyjaśniam, jak mogło dojść do tej wielkiej słowiańskiej ekspansji, jak te wszystkie czynniki polityczne, klimatyczne spowodowały, że rzeczywiście ten wielki sukces naszych przodków mógł mieć miejsce. Bo żadna inna nacja w tak krótkim czasie nie zajęła tak ogromnych połaci Europy, jak właśnie Słowianie od końca starożytności do VII-VIII wieku naszej ery. Kończy się starożytność, zaczyna się średniowiecze, Słowianie są dominującym etnosem w Europie, a historię Europy w średniowieczu od 500 do 1500 roku przygotowuję już dla Was i będzie to kolejna niesamowita wyprawa przez miejsca, czasy i dzieje. Zapraszam już dzisiaj. Dziękuję niezwykle mocno za uwagę, szczególnie tym, którzy dotrwali do samego końca tego najdłuższego filmu. Jestem zachwycony, że udało Wam się zostać ze mną przez te wielogodzinne opowieści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gorąco dziękuję widzom kanału Osada Słowiańska. Dzięki Waszemu wsparciu to wszystko, co robię, jest możliwe. Dzięki, dzięki, dzięki.